Witajcie na kanale, gdzie twórcy płacą YouTube'owi za reklamy. Dobra, Jeszcze prośba, że zerknijcie od razu na tą linię życia, powiedzcie coś tam miłego i ten. Tak, Leci, dobra, leci, dobra. dobrze jest. Nagrywa się. Nagrywa się, ja mam na tym... No ale coś miłego miało być, czy od początku Ja tam audycji? na tym starym statywie jadę. Dobra, zaczniemy. Na razie to wytnij to. Tak, tylko wstęp zrobię. Dlaczego? Nic nie wycinamy. Lecimy. Dobra, ja Wydaje nazywam się, się że Irek Winicki, to jest... O, patrz, no jak powiedzieć. Ja nazywam się Irek Winicki, a to jest podcast Dżentelmeni przy stole, a ze mną dzisiaj przy stole dżentelmeni przez małe D z Lublina. Piotrek? Tak jest. I z, I z tak, z Olsztyna. rodu Maryli Rodowicz. Drugi Piotrek, Tak Piton. jest. Dzień Witam dobry. serdecznie. Hej, hej. Dobry wieczór, szczęść Boże, jak to wasz poseł mówi. Który, bo jest ich dużo. Dobry ostatnio. wieczór, szczęść Boże. I tak dalej. A Irek studiował chyba z Czarnkiem, tak? Nie, ale mój siostrzeniec chodzi z jego synem Proszę państwa, do chciałem klasy. się właśnie pożegnać z państwem. No właśnie, Piton, bo zbliża się Trzasnąć 200 drzwiami. odcinek, to mamy dla Ciebie prezent tak z Piotrkiem, pomyśleliśmy, że się po prostu pożegnamy. Wójść do Podziękujemy Ci za te wspólne 3 lata. Znaczy jak będą... Tak, dwie setki na odchodnej i dobra, może być. Dwie małpki. Właśnie Rozchodnięcie. ja nie wiem, czy państwo wiecie, ale nagrywamy ten odcinek w środku wakacji, także nie wiem, kiedy będzie puszczany. I tutaj Irek już mówił, że mnie chce zwolnić i może będą jakieś osoby na zastępstwo, nie wiem. Już zerwał kontakty z innymi tutaj podcasterami. To teraz na mnie padło. Odświeżamy kadrę. Influencerami. Odświeżamy kadrę. Tak jest. Nowy trener, nowy rozgrywający. Dokładnie. A potem wraca Grzesiu Grosicki robić atmosferę. Jesteśmy przed meczem z Albanią, więc nie wiem jak to się skończy. Dokładnie. Liczymy na naszych. Nie no, na pewno wygramy. Ale to wiecie, zmęczeni podróżą, nie ma słabych drużyn. Także wiadomo. Dobrze. Obrót Grzegorza. Zapraszamy na kolejny merytoryczny odcinek o tym, co w wakacje grał Piton. Nie no, pogadajmy tak byle jak. No to jak zawsze. Odcinek będzie o niczym, także jak ja przyszedłem, to nie będzie dobrze. Ludzie chcieli, ale to nie był dobry pomysł. Irek ostatnio ściągnął bardziej tutaj utalentowanych, młodych graczy. Także fajnie Maniek gadał. Przez niego już mi się nie chce grać w tę grę. Volt Prince'a. No on już przeszedł, to już nie ma Ale to sensu jest- grać. Dokładnie, 3 razy, jak napisałem im na Discordzie, przeszedł 3 razy na poziomie Nightmare, tak jak kiedyś Quake'a się przechodziło i po prostu, a ja tam dalej, wiesz, kampuję gdzieś zza winkla. Kampuję na kodach i dalej przygrywam, więc ale to jest smutne, bez kitu. Ty się uczysz pływać, a gościu przepłynął Atlantyk, nie? Tam i z powrotem. Ale zawodnik niesamowity, kurczę, no. Przeszedł naprawdę ten Ojej. tytuł, chociaż no on dalej skromnie twierdzi, że jest na początkowym etapie, czy wie, że nic nie wie, ale no widzisz, i Ale tak jedno mam dzięki zastrzeżenie Majkowi do dowiedzieliśmy się- takich tutaj ludzi, ekspertów w DPS, bo on raczej jest prawdziwym ekspertem, a tutaj miało być, wiesz, fake podcast, nie? A ty tutaj poziom to zawyżasz niepotrzebnie. dobra, ale to my wyrównamy. Dobra, mów co tam. Najśmieszniejsze to jest to, No. że nam wyjaśnił, jakie są prawdziwe zasady to do też. 7-1, bo już z 5 partii żeśmy wygrali na Na własnych swoich lubelskich. zasadach, tak. Musimy Ale- napisać do ale Lloyda, żeby- żeby zmienił. Ale że było śmiesznie, to my żeśmy grali właśnie taką mega biedną wersję lubelską, właśnie pieniędzy brakowało zawsze na wszystko. Także no. No ale podróże No, kształcą, wygracie na widzisz, kartkach, wystarczyło także. się wybrać do Bielsko-Białej i proszę. Człowiek bogatszy wrócił. Dla mnie naprawdę wasze granie na kartkach to jest niesamowite, nie? Co będzie, jak papieru zabraknie, to naprawdę, chyba zostaną wam patyki, kamienie, To, wiesz, to będzie jakieś tam trzecia wojna takie wtedy. znaczniki, liczydło. Na palcach. O, już w ekstremalnych... Na palcach, jak masz 4 spółki, to wiesz, u rąk i nóg To tak trzymasz, jak dzieci nie? się uczą mnożenia na palcach. Jak ten paluszek z ten połączymy, to wyjdzie to i to.
No dobra, będziemy Temu, ćwiczyć. tak, temu sroczka dała, a temu zbankrutowała. Dobra, to mówmy coś. Powycinaj mów. to, bo to... Żałość. Co mam mówić? No to od czego tam? Masz coś lekkiego? Bo ja mam na przykład na początek lekki My Little Side projekt taki. Grałem z dziećmi. A możemy nie wiem dobrze. co tam, a wy coś kupowaliście? Chociaż ostatnio słuchałem jak was i Piotrek mówił, że nic nie kupuje. Oprócz dodatków, ale dodatki to wiadomo, nie nowa gra, także jest usprawiedliwione. Robimy Mirek wstęp jak wytknął. w serialach. W poprzednim odcinku Piotrek W zakupił poprzednim dodatki. odcinku, tak. To taka moda na sukces. Nie, to mów ty co Ojej. kupiłeś, bo my się wszystko już tam Ale nic, podzieliliśmy. właśnie nic nie kupiłem i ja mam takie same podejście ostatnio jak Piotrek tam powiedział. Tylko dodatki. Dodatki do posiadłości szaleństwa. Ale nie, nic nie kupiłem, bo tak chciałem zapytać was, bo Essen jest zapasem. Nie wiem, będziemy robić specjalny odcinek. To taki Oczywiście. będzie taki chyba 2-minutowy. Przywitamy się, po czym powiemy co mamy na radarze. W zasadzie nic, dziękujemy, do następnego. Nie, no nic nie kupowałem. Właśnie o to chodzi, że ostatnio stwierdziłem, że nic nie będę kupował i to jest taka mega nowość w moim życiu. Naprawdę, największa nowość a w ogóle jak odkryłem u nas w Opolu taką instytucję, taki gmach jak biblioteka miejska. Biblioteka, powiem wam, że ludzie, książki i gry. Nie, zaczęliśmy po prostu pożyczać też gry z biblioteki, nie? Bo tam jest naprawdę pokaźna kolekcja. Ale do domu można? Tak, u nas jest Podpożyczać? taka mediateka, tak, i możesz, wiesz, audiobooki, w ogóle filmy i takie tam cuda na kiju. I U nas możesz tylko w bibliotece, nie wolno wynosić pionka. są takie, wiesz, jak w misiu na łańcuchach. I taki pionek na łańcuchu. I później pani kostka. przelicza wszystkie Ale autentycznie elementy. Elementy. Elementy, No. A zawsze, pamiętam, uwaga, ale nie u nas- kasetę zawsze trzeba było przewinąć do początku, bo kary były. A to tak, Ale wiadomo. powiem ci, tam są takie tytuły Białe Kruki, ja tam widziałem u nas w Biblio. Już teraz nie wiem, czy na przykład Kupcy i Korsarze, nie było tak, że niektóre gry to takie faktycznie, że po parę pewnie stów można by to tam Łupnąć. pchnąć, nie? Jakby ktoś chciał zrobić włam do biblioteki, Polecamy to Biblio wskazuje Lublin. cenę. U nas w Opolu też są białe kruki i to naprawdę zaczęło się od tego, że tam z 10, nawet 12 lat temu biblioteka, kolega akurat Tycjan tam zagadał, żebyśmy zrobili takie otwarte spotkanie z grami planszowymi, jako planszowe Opole tak zwane. No i się zaczęło i potem biblioteka nas pytała, co kupić, jakie tytuły i tak zaczęli, wiecie, sukcesywnie kupować i tego jest pełno. I u nas są białe kruki typu Boże Igrzysko na przykład, nie? Coś, co jest w ogóle wow. Te falanksy, Więc, nie falanksów, Wallace'a, falanksów tak? i Wallace'a. Tak, Falanksów, ta wersja, ta wersja jeszcze od chłopaków. Grałeś? A to kiedyś, ale jakby fanem nie jestem. Bo to trzyosobówka, To mówię, nie? Z że tego co taka- pamiętam. 4 nawet. 4. A potem nie, to dobra, 3, bo Magnaci byli na 4, tak? Tak. Tak, dobra, dobrze mówisz, tak. A propos tego, co Piotrek powiedział, to u nas jak oddajesz gry, to pani waży i tam powiedzmy zagląda do pudełka, także ja już mam sposób, żeby obciążyć to ziemniakami i wiecie, jak na fejsie będzie, że gra bez pudełka, to ode mnie, I śmierdzi. pewne źródło. Ale dobra, jak zawsze się rozwinę, więc jak zaczęliśmy tam z biblioteki pożyczać te gry, bo jednak stwierdziłem, że z dzieciakami nie ma sensu kupować, bo to nie ma sensu kupować. Jeszcze kiedyś z naszym kolegą, Nie ma. kolegą Jarkiem, którego pozdrawiam, może kiedyś tego posłucha w toalecie, to jak Jarek jeszcze miał pomysł, żeby coś nagrać, co tam dla O dzieciach? dzieciaków. O dzieciach, tak, wszystkie dzieci nasze są, to... Dzieci z dworca Lublin. Też tam, to już mocno, ale żeby nie było, tam chyba do Berlina jedzie. Nie, to Rzeszów-Berlin jest takie połączenie, ale one chyba do Lublina też jedzie, tak. Berlin, Rzeszów, Lublin, państwo tam trójka osi, ale od tego czasu jakby dziecko, już to mówiłem albo nie mówiłem, że dziecka już nie męczę mojego większego do grania, ona sobie tam wybiera jakieś gry. I doszliśmy do tego, że wiecie, nie ma sensu już tych gier trzymać, posprzedawałem większość gier, tych nawet dla dzieci. Jak coś chcemy z biblioteki, pożyczymy, pogramy tam parę razy, oddajemy i taki przemiał, powiedzmy, tych nowości, nie nowości. Rewelacja, jak macie coś w mieście tego typu, to polecam. Znaczy
Pewnie są jakieś pojedyncze tytuły, nie? Jak dzieciak ciągle chce ogrywać, no to wtedy jest sens, a tak to... No, ale to też faktycznie. mam na półce, nie? Tylko mówię, że z tego powodu zrezygnowałem z kupowania po prostu, bo nie Nie ma wiem, to jak często sensu. wam się zdarzyło, że właśnie kupił człowiek jakąś grę, już się jarał, otwiera, ten tutaj nakręca to dziecko, a tak dziecko tak spojrzy, tak i sobie idzie No tam właśnie chciałem o My grzewać Little Sight poopowiadać. czymś innym. No jest też to w bibliotece, to jak zachęcisz, to pożyczę i zagram z dzieckiem ze 2 razy, także dawaj. Ale to dobra, to tak mówię, Zachęcaj. że nic nie kupiłem, ale zamówiłem chyba, no dobra, dużo gier mam, chyba z 15-18 w preorderze albo jeszcze więcej, także, ale niektóre sprzed 2 lat i właśnie teraz czytałem, Okej. teraz prawie 2 lata czekam, więc teraz przeczytałem, że już za miesiąc może będę obciążony tą kwotą w dolarach, więc to dobra A wiadomość. czyli jeszcze możesz, skancelować jeszcze możesz, tak? Znaczy ja wyznaję inną filozofię, Honor bo nie pozwala. domówiłem. Aha. Tak, honor nie pozwala, poza tym napisałem, że wezmę więcej. O, Nic nie kupiłem, ale... ale dokładnie. Ale ja kupię. Mam w preorderze, ale kupię. Dobra, dawaj o tym sajcie. Dobra, przechodząc do tej małej kosy, to jak usłyszałem o tym projekcie, to od razu mi się skojarzył taki księgowy, któremu żona kazała się z dziećmi pobawić, to poszedł do sklepu i kupił, wiesz, liczydło w kolorze, nie wiem, moje My Little Pony czy coś takiego i zadowolony świat z dzieckiem i zaczął pokazywać mu, jak to fajnie jest liczyć, nie? To jest trochę taka gra, właśnie mam wrażenie, dla miłośników euro, którzy chcą gdzieś tam wciągnąć dzieci w tą turbooptymalizację. Ale co ciekawe, grałem z dzieciakami w wieku 6 lat i 7. Myślałem, że za Chinę nie zrozumieją, o co chodzi, tak po prostu tak w ramach eksperymentu sprawdziłem, ale sobie bez problemu z tymi zasadami ogarnęły, tylko że zupełnie nie wiedziały, o co chodzi z optymalizacją, nie? Że tu trzeba po prostu każdą rundę zagęszczać, żeby ten silnik nakręcić. I tak się zastanawiam właśnie, czy jest sens w zasadzie tak kastrować tego dużą kosę, bo tak sobie myślę, że jeśli dziecko już zorientuje się, o co chodzi w tej definicji optymalizacji, no tak naprawdę w zwykłego sajta też może spokojnie pograć. Tak myślę, że taki 9-latek to spokojnie, jeśli ogarnie to jak najbardziej zrozumie. No tutaj jest takie, kurczę, niepotrzebnie wsadzili te elementy z My Little Pony. Nie wiem, chyba żeby po prostu też do dziewczynek skierować ten produkt, no bo figurki są przepiękne, nie? Te zwierzaki takie widać pięknie wykonane. Dla chłopaków to od razu się tam oczy otwierają. A do tego dodany jest ten taki, kurde, właśnie miszmasz z tym My Little Pony. A tutaj po prostu z jednej strony mamy tych dla chłopców te fajne figurki zwierząt, a z drugiej strony mamy te bitwy na ciasta. I takie, mówię, połączenie świata dziewczynek z chłopcami, nie? No ale teraz jest taka tendencja. Ale co ciekawe, to wydaje mi się, że ta gra może być jeszcze bardziej krwawa niż zwykły site. Bo jest tam taki motyw, że chodzisz tymi mechami, tymi robocikami, nie? I zgarniasz wszystkie zasoby ze sobą. Bo w sajcie, jak cię ktoś tam pogoni, no to po prostu twój mech wraca do bazy i tyle. A tam u dzieci, jak pogonisz tego mecha, który siedzi na takim skarbcu po prostu tych surowców, no to przyjmujesz jego surowce. On zbiera przez całą grę wszystkie, bo tam idziesz z figurką i ściągasz ze sobą wszystkie surowce, nie? Które możesz używać. Więc jak kogoś łupniesz w łeb, to mu zabierasz cały skarb po prostu jak w Hobbicie z temu smokowi. Więc może być bardziej krwawo niż. Znaczy ja mam sceptyczne podejście, bo ja po prostu za dzieciaka to wiesz, magia i miecz, talizman, tego typu rzeczy. I no zagraliśmy z tymi dzieciakami, mówię, one zasady zrozumiałe, ale no ich akurat nie fascynowały też właśnie turbooptymalizacja, więc Polecasz. sam dla takich tatusiów, pasjonatów euro, którzy chcą wciągnąć dzieciaki w to, ale to mówię, myślę, że 9 lat to już zwykły site, też 10 będzie w zupełności czytelny. Więc to trochę tak jak rozmawialiśmy kiedyś, Ticket to Ride wersja dla dzieci, czy Carcassonne wersja dla dzieci. Nie widzę tutaj zupełnie potrzeby takiego upraszczania, kastrowania, nie, gry. No, ticket jest chyba krótszy, nie? Bo duży ticket to jednak trwa z Okej. godzinę.
To nie wiem, niewiele dzieciaków chyba jest w stanie godziny, nie? Przy jednej grze wysiedzieć, to robi No, pewną 10-latek już tak. No, znaczy kwestia jaki 10-latek, bo mój 10-latek to w życiu nie. Także no, zagraliśmy, nie chwyciło, mówię, ja bardziej jestem fanem i te dzieciaki lochów i smoków niż dlatego na przykład Avel dla mnie jest idealnym produktem pod dzieciaki. Przynajmniej te, z którymi ja gram, nie? Że to jest właśnie przygoda, jest losowość, to rzucanie kostki. Tam też trzeba jakiejś tam optymalizacji się uczyć, ale czuć tą przygodę, nie? Dzięki tym kostkom, dzięki tym potworowi, który podchodzi. A tutaj tak naprawdę, no, tworzymy sobie tą frakcję, nie ma tego elementu budowy, że wstajemy od gry i coś zbudowaliśmy. W Avelu jest fajnie, bo masz te barykady zbudowałeś, walczyłeś na końcu z bossem, jest jakaś historia, nie? A tutaj tak cały czas tylko ciułasz te punkciki do siebie, żeby powiedzmy sobie, nie wiem, coś tam zbudować. No, ja jestem na nie, jeśli chodzi o tego typu granie z dzieciakami. Wiem, że wielu ojców zachwyca się sajtem i gra z tym. Tylko ciekaw jestem, czy rzeczywiście ci ludzie, którzy chwalą, to naprawdę pograli więcej w tego sajta. Czy to była kwestia zachwycenia się 1-2 partie, no i przechodzimy do czegoś innego? Czy na przykład mają po 10, tam 15 partii i dzieciak rzeczywiście sam woła i się bawi tą optymalizacją, nie? Także dla mnie Avel jest na razie niedoścignionym tutaj produktem pod dzieciaki. To tyle ode mnie, jeśli chodzi o małą kosę. Ja tak dodam o tych dzieciakach, że doszedłem właśnie do tego wniosku, jak tak kiedyś, bo ty tak mówisz, że jak tam dziecko się domaga i tak dalej, jak też tam powiedzmy dzieci, no może nie cisnąłem, bo to złe słowo, to tak teraz widzę właśnie ta biblioteka, tak, że przemiał tych gier mamy dalej, coś zagramy 1-2 razy, że więcej to nie ma szans raczej, ale widzę po mojej córce, no już 8 lat skończyła, po naszej córce, że wiecie, że ona też ma takie coś, zagrajmy coś, nie? Młody 4 lata skończył i też ma takie, zagrajmy w coś, nie? Z młodym to jest takie, wiecie, on bierze jakąś grę z półki i ja na poczekaniu wymyślam zasady, coś tam porobimy, te 5 minut powiedzmy i on jest zadowolony i zawsze tam, wiecie, coś, jakieś głupoty pogadam. A z córką mam takie coś, że ona bierze jakąkolwiek grę, czy tam pożyczymy w bibliotece, pogramy, ale dla niej jest ważny czas spędzony razem. Nieważne w co gramy, czy to jest Eurobiznes, czy to jest właśnie jakiś tam site, czy wiesz, 1830, mówię do niej, po licytacji kończymy. Ale A ona mówi chodzi o schematyczna to, że gra. moje dziecko, wiecie, ma ten, tak, uczę ją licytować. Chodzi mi o to, że tylko, wiesz, wyciągamy, ona jest zadowolona z czasu spędzonego razem, nie? I na przykład ostatnio, znaczy to było nasze odkrycie towarzyskie ostatnich miesięcy, że w Eldorado zaczęliśmy grać. I wcześniej w Eldorado też graliśmy, ale jakoś tak bez tych kart dodatkowych, jakoś tak trochę na pałę, że tylko ruch, tak? Że bez tych umiejek. No. Że tam było, wiecie, 4 maczety, to tam 4 tak, pola okej. i tyle, nie? A teraz ona już dobrze czyta i już kuma te karty i faktycznie sobie kupowała te karty. I już wie, jarała dlaczego tata się, że wygrywał. tam combo. No nie, ja właśnie zawsze przegrywam i tutaj też dziecko duże uczę, żeby temu małemu dała wygrać. Może ona chce grać, żeby tatuś w końcu wygrał. Nie, to nawet nie o to chodzi, bo ona potem, wiecie, młodego tam pokonuje w jakieś tam zręcznościowe gry typu doble, jakieś już takie faktycznie, że powiedzmy młody kuma, a ona go tam, wiecie, miażdży, nie? I ja mówię, ty masz 8 lat, on ma 4, nie? Daj mu szansę. I ja mówię, jakbym ja tak cały czas wygrywał, jakbyś się czuła. No i tam ją kiedyś dojechałem w to Eldorado i była mega smutna. No już więcej nie wygrywam, ale chciałem jej pokazać, jak to jest, jak tak, wiecie, grasz na pełnej z kimś słabszym. Dobra, ale do brzegu, że naprawdę fajnie to Eldorado nam siadło, ona zrozumiała, kupuje karty, cieszy się, jakoś sobie tam, wiecie, kombuje. Wiadomo, że tak jak Irek powiedział, że to nie jest optymalne, no bo nie ten poziom, no umówmy się. Ale naprawdę, powiem wam, że fajnie, nie? Jak zaproponuję grę, czy ona zaproponuje sama z półki, super, zagramy, tak? Ale na przykład na drugim biegunie w Karak nam na przykład wejdzie, tak? Zagrajmy w Karaka, który jest w ogóle grą, no właśnie dla 4-5-latka, a tak naprawdę gram z 8-letnią córką, ale ona też się jara, więc to nie mam problemu z tym i to jak ludzie właśnie cisną, to co mówisz, że przemiał tych gier i tak wszyscy gracze, ale myślę, że to wszyscy ci, którzy mają dzieci, czy będą mieli dzieci, będą ten etap przechodzić, taki, że wiecie, że ja gram, podniecam się tym,
i będę cisnął to dziecko, bo ono musi grać, Tak. nie? Albo nawet to, co my mamy z 18XX, czy Paxami, czy Sploterami, nie? Że to są tak zajebiste gry, Że wszyscy że muszą świat w nie się grać. musi dowiedzieć. Tak, wszyscy muszą grać, świat się musi dowiedzieć, nie? I tak samo na te dzieci nasze tak to wciskamy, że wiesz, że skoro tobie się to podoba i ty się tak przy tym dobrze bawisz tam x lat, to twoje dziecko na bank też będzie się przy tym dobrze bawiło. A to tak nie działa i to widzę i tu też do takich wniosków doszedłem po czasie. Trochę mi to zajęło, ale jestem z tego zadowolony i dlatego wiecie, już na lajcie w cokolwiek zagram, czy z młodym, czy z córką. Oni się cieszą ze spędzonego czasu. Ja teraz na przykład się ucieszyłem, że bez jakiegoś tam napięcia zaczęliśmy grać w to Eldorado i siadło tak samo w sobie i córka sama zaczęła tam kminić, to super sprawa. A dobra, to już tak granie z dziećmi to wiecie, i tak tam nerdy nas słuchają, oni pewnie dzieci nie mają, bo po co? Grają tylko. W te 18 i paksy. Tak, tylko 18 paksy i splotery. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć, że graliśmy w Jamajkę i to też była dosyć zabawna gra na Empiku, nie wiem, czy jeszcze wisi po 5 dych. To rebelowe wydanie jest naprawdę świetne, super. Jak dla mnie figurki, tam wygląd, to wiadomo, że to jest margines, ale dla dziecka to było super. Graliśmy w tą Jamajkę, jak ktoś nie zna, to jest taka gra wyścigowa wokół tej wyspy, tam Kingston, tak, czy co tam jest, nie wiem, dobra. Już zapomniałem, czy tego Port Royal, przepraszam, Port Royal, czyli słynny port piratów, to się ścigaliśmy i też było fajne. Fajna gra rodzinna, jest losowa, można tam przegrać z Kretesem, ale wiecie, są bitwy statków, kostkami się rzuca i radocha, jak tam ci dziecko statek zatopi, czy tam ci ukradnie skarb, nie? Czasami jak nie patrzy, to ja tam kostkę przerzucę, żeby przegrać, ale jakby ktoś miał okazję kupić tę Jamajkę za tam 40-50 zeta w Empiku była, to polecam, bo jest gra do 6 osób, jest szybka, fajna, no taka wredna, to jednak musicie tutaj brać poprawkę, że jest wredna, ale bardzo fajnie się przy tym bawiliśmy. A dlaczego powiedziałem o Jamajce? Bo kiedyś tam na Discovery oglądaliśmy jakiś program i szukałem jakiegoś dokumentu. I teraz oprócz dokumentów typu naprawdę jakichś takich geograficznych, nie wiem, albo o Hitlerze, bo te też lubię, jakichś takich naprawdę na faktach takich prawdziwych dokumentów, to są wszystkie, wiecie, na jedno kopyto, jak kolesie szukali kosmity na przykład w Amazonii i tam było już po przerwie, nie, i chodzą gdzieś tam po dżungli amazońskiej, nie, i gościu nagle Tam koleś stwierdza, przebrany za gorylę. nie, i tam było ojej, coś tam jest, nie, żeby byli w środku tam dżungli amazońskiej i gościu się dziwi, że coś tam jest, nie? Ale i potem ich poszukiwania skończyły się na tym, że konkluzja być może coś tam było, bo ktoś to widział kiedyś. I tak To mi się od razu oglądałem ZF Skurcz przypomina z Kazikiem. To chyba Archanioł. Tak. Ale dobra, i nawiązując do tego, to oglądałem program o kosmitach, to wymiękłem. Potem oglądałem program było program o piratach i sobie myślę, wow, program o piratach i akurat w Jamajce graliśmy. No dokładnie, tego nie... No. I włączam ten program o piratach i wyobraźcie sobie dwóch kolesi oczywiście, bo zawsze jest dwóch kolesi, którzy tacy entuzjastyczni, jeden nawet miał georadar, drugi saperkę i oni szukają skarbów na Jamajce, nie? I ja sobie myślę, wow! I pokazują Port Royal i sobie myślę, wow, graliśmy w Jamajkę, nie? I wołam dziecko, zobacz, my tutaj graliśmy, nie? I to był kapitan, ten czarnobrody jakiś, ten, który jest nawet w tej grze. Ja mówię, wow, zobacz, to ten koleś, nie? I potem doznałem szoku, bo okazało się, że historia tych piratów wygląda tak, że to byli Żydzi z Izraela i oni plądrowali statki i to było największe zagłębie izraelskich piratów na świecie. Kradli złoto i gdzie się tam zakopali. I wymiękłem po prostu. Że nikt ich nie No, lubi powinien na być Discordzie. czarnoplejsy, a nie czarnobrody. Ale to właśnie wymiękłem, nie? Że nagle tutaj, kto kradł najwięcej złota? Okazało się, że to byli przybysze z Europy, z Izraela i oczywiście ten skarb był gdzieś tam zakopany i oni tym georadarem gdzieś tam pomacali i Ada mówi, to dziwne, że przez 300 lat nikt nie znalazł tego właśnie, co gościu wynalazł, nie? I on tam jakiś tam worek kapiszon napletków. znalazł. Tak, kawałek dokładnie z kolczykiem, bo mu zabrzęczało. I on mówi, wow, na pewno następnym razem się uda, nie? Ale i
tak jak z tymi kosmitami w dżungli amazońskiej, nie? No coś tam było, na pewno tam coś było. Ale sama historia, powiem wam, Takie piractwa same na programy Jamajce. robią o duchach, nie? Teraz Tak, nagramy też. ducha, zobaczcie ustawę i ktoś się spierdział po prostu w nocy. Już po przerwie. Ale polecam wam dokument o piratach z Jamajki, którzy mają korzenie z Izraela. Nie wiem, czy oni po barmictwie już plądrowali, czy przed, ale po prostu wymiękłem, że takie tam rzeczy były, nie? A propos, Uczą i bawią. uczą i bawią, Ciekawostka tak. A jeszcze propos taka właśnie z filmu i ducha, przepraszam. Renesans. Był kiedyś, właśnie z Piotrek, jak powiedziałeś, że program Dwa Światy, to u nas też jest teraz. Tak. Ale był taki program Strefa 11, właśnie a propos kosmitów na TVN, nie wiem czy pamiętacie, Było prowadzący, coś on zawsze takiego. te okulary Było. zdejmował i tak dalej. I tam czy był duch i było dowiemy się po przerwie i to jest mój ulubiony cytat z tego programu, który mówi o nim wszystko. Ten eksperyment dowiódł, że nic się nie stało. Także polecam tego typu dokumenty, to są piękne. Dowodzą, że nic się nie wydarzyło. No, dobra, przepraszam. Jeszcze taka ciekawostka, to w Pax Renaissance jest karta właśnie Jewish Pirates. No widzisz, No, no to ci z Jamajki. Piraci, nie? Także tak. No. Ale Jamajka polecam, gra na faktach, można zobaczyć sobie na Discovery, że tak było naprawdę. No. Nie to co Dwa Światy. No dobra, ty Piotrek pograłeś coś z dziećmi? A wiesz co, w sumie to ja miałem nic nie mówić, ale to jedno tylko słowo powiem, bo zagrałem w dodatek do Avela, nie? Ja się dosyć mocno napalałem na ten dodatek do Avela. No i, znaczy tak, on jest taki bardzo mocno modularny, nie? Tam mnóstwo rzeczy można dokładać, wyjmować i tak dalej, ale zasadniczo A powiem tylko szczerze, zapytam, kupiłeś go, czy to... Tak, kupiłem. Aha, ale gier nie kupujesz. Tylko A to dodatki. na prezent, A tylko dodatki, okej, dobra. także to się nie liczy. Okej. Ale powiem szczerze, że raczej chyba bym nie polecał. Znaczy mówię, jeszcze go nie ograliśmy, nie? Bo tam jakby tylko pierwszy tam z, nie wiem, 3 czy nawet więcej modułów żeśmy zagrali. Ale jak liczyłem po cichu, że będzie szedł w kierunku na przykład czegoś w stylu Legacy, w sensie, znaczy to nie musi być takie Legacy, że będziemy Tak, ale że wiesz, przedłużamy niszczyć coś i przygodę tak na dalej. następne sesje. Na tak? przykład kampania, Mhm. albo wiesz, albo dodajemy jakieś takie unikalne zdarzenia. Nawet zwykłe takie unikalne eventy, nie? Że nagle, tutaj wyskoczyli piraci, prawda, z Jamajki, z długimi brodami. To właśnie nie, to właściwie jest to samo, tylko jest wszystkiego więcej, nie? A powiem szczerze, że jest jedna rzecz w Wawelu, która mnie denerwuje, to jest setup tej gry i sprzątanie później. Jest strasznie dużo tych elementów, to fajnie wygląda, to ładnie wygląda na stole i tak dalej, ale naprawdę mnóstwo czasu rozkładanie tej gry zajmuje i później jej pakowanie, a teraz jest jeszcze więcej. Już naprawdę trzeba mieć spory stół, żeby zagrać w to z dodatkiem. Więc podstawka dalej super, natomiast dodatek jakby jakościowo według mnie nie wnosi na tyle, żeby było sens się w niego bawić. Tak? Ten duży dodatek, to się nazywa jakieś tam chyba przygody. No ja tak miałem z małymi powstańcami, z dodatkiem Liberator właśnie, który robił z takiej prostej właściwie gry familijnej właśnie już takie zaawansowane euro. I też właśnie zniechęciło mnie do ogrywania, szczególnie z dzieciakami, nie? Choć dodatek fajny, ale... Dużo nie wprowadza, tylko że to nie jest żadna nowa jakość, nie? Więcej elementów po prostu. Tak, więcej elementów, ale podobnych dosyć do tego, co było. No to jak jesteśmy w temacie więcej tego samego, to możemy powiedzieć teraz o Scottie, który wydaje nowe gry 18XX. A jeszcze dobra, zanim przejdziemy do Scotta, ale też jakby tutaj w tej kategorii, to jednak powiem te 3 słowa do ojca prowadzącego o tej Kaskadii, bo miałem okazję poznać Kaskadię, którą tutaj zawsze Jarek reklamował. Zdobywca nagrody Spiel des Jahres w roku 2022. Tak, i równolegle jeszcze grę Akropolis, które tutaj dostałem od kolegi, tak tam poznaliśmy jej, żeby pograł z dzieckiem i przedstawiając to naszej córce, to zainteresowanie było zerowe. Naprawdę, powiem wam, że Akropolis? już to kiedyś... Ale mówisz o Kaskadii? O Kaskadii, o tym Akropolis? Akropolisie. To po prostu jest ten sam wydawca, jakby dla mnie te gry są jakby, wiesz, na jedno kopyto, że tak powiem, mimo że tam mechanicznie pewnie teraz tutaj obrońcy jeleni, jakiś tam kolumn się chwycił za serce, antycznych. Tak, dokładnie, już tu słyszę, że pęka serce gdzieś tam w Lublinie, ale... No dobra, dostałem te gry i tak jak Piotrek kiedyś powiedział, znaczy mam takie samo zdanie o Euro,
takich już, a to już jest taki typowy Europasjans jak dla mnie, że te gry są takie, wiecie, do bólu policzalne, że takie sudoku i już nie mam tej radochy z grania w takie gry. I po prostu siedliśmy to już z obowiązku i to było tak suche, tak, nie wiem, oczywiście dla mnie mówię, no dla Ady też, bo takie suche, miałkie, no takie w ogóle wyprane z emocji, takie, że sobie No, ale coś tam jak budujesz. Na łosia wskakuje ryś i zaraz go tam spełniasz, jeszcze tak, i poprawiasz. potem jak ja powiedziałem jej, Jaguarem. że w ogóle przeczytałem najpierw instrukcję, zanim w to zagraliśmy pierwszy raz, żeby zobaczyć, co to jest. I już po prostu wiedziałem, że no nie. Że będziesz musiał dodawać tutaj- fabułę. Tak, że jednak Fernando Santos to nie jest dobry pomysł i ten jeleń na okładce też mnie nie przekonuje. Wiedziałem, że to musi, wiecie, upaść. No i potem nie, no, ale jak już w to graliśmy, to kurde, no. I po jakiejś minucie gry po prostu myślałem, że tam się, wiecie, nie wiem, nabije na rogi jelenia. A powiedz mi, skończyć. a z córką też graliście? Znaczy Ona jej coś to nie trochę interesowało, też wiesz, pobawiła? mimo tego, że piękna szata graficzna i tak dalej, to jakby jej takie puzzle, Abstrakcje. łamigłówki nie interesują. Takie, no, znaczy, nie to, bo taką łamigłówkę to mamy Smart Gamesy, wiesz, fajnie, tym się bawi. To jest okej, jak to jest łamigłówka, bo ta gra to jest dla mnie łamigłówka, tak? Ma tryb solo, wiesz, wyduś punkty i tam potem sobie graliśmy i mówiłem, wow, jakie kombo łososia z niedźwiedziem, nie? Albo ty zobacz, jak mój orzeł tutaj zszybuje i w ogóle. No nie wiem, no potem już po prostu dostałem takiego już, wiecie, klimatu, że byłem tym eksploratorem. No w tej grze się punktowało za wszystko, tak samo to Akropolis, tak? Niby draftujesz sobie te kafelki, ale to jest takie, nie wiem, dla mnie tam nie ma interakcji. Oczywiście ludzie się oburzą, że możesz komuś coś podebrać, czy coś takiego, ale jeżeli chcesz to zagrać optymalnie, to możesz to przeliczyć na wszystkie sposoby i dojdziesz do końca łamigłówki, nie? Ale każdy gra pod siebie. A co do tego Akropolis, to bo tam się też przykrywa te płytki, kafle, to jest taluwa, nie? To jest taka, od razu moje skojarzenie z taluwą, że to jest ten taki mechanizm i ludzie mówili, wow, jakie to nowatorskie i coś takiego. To jak sobie... Jeszcze Java jeszcze, nie? No tak, ale jak sobie dla mnie taluwa jest najlepszą tego typu grą, więc jak sobie przypomniałem po prostu talówę, gdzie faktycznie się, wiesz, tłuczesz i jest to taki abstrakt i no gramy na wspólnej planszy, to było dla mnie wow, nie? A nie tutaj, że blokowanko, coś, tak. że sobie coś tam zabuduję i wow, mam więcej punktów i to takie... No po prostu już nie gram w euro, naprawdę, tak się odzwyczaiłem od tych gier i jak siadam, to tylko sobie przypominam, dlaczego przestałem w to grać. Naprawdę, no już byłem na tym etapie, jakbyśmy to nagrywali 10 lat temu, to pewnie bym mówił, jak fantastyczna jest ta gra, ile tam opcji, 150 opcji punktowania, nie? Że tam punktujesz za wszystko, musisz tam wszystko ogarniać. No ale w Dominancie też musisz na przykład wszystko ogarniać, tylko to jest troszkę inne ogarnianie niż tam, wiesz, że twój łosoś ma co jeść, albo że orzeł lubi Masować latać łosia. sam, no. Tak, i musisz tam masować, tak, poroże jelenia, no. To właśnie czułem się jak ten jeleń z okładki, jak w to grałem, no i no to nie, wiem, że to gadamy do innych ludzi, o czym innym tutaj rozmawiamy, ale Tak, ale naprawdę wiesz, wyrosłem z tego, to powiem wam, że tak się boleśnie od takich gier odbijam już, że smutno mi jest, nie? A tego powstaje na pęczki, ludzie to kupują, a to jest mimo wszystko bardzo wtórne. No ale znowu za chwilę jest nowa gra i trzeba kupić i tak dalej, więc to taki przemiał, no miazga dla mnie. No, znaczy wiesz, no, to też do innego, że tak powiem, grałem, no to sam mówiłeś, nie, skierowane. Natomiast ja ci powiem, mnie czasami mam jeszcze takie chwile słabości, tak sobie myślę, kurczę, no a może bym to kupił, bo to jest takie przyjemne właśnie ten łosoś i tak dalej. Może bym z żoną sobie to popykał, nie? Ale przypominam sobie właśnie, jak graliśmy w euro i ja w sensie po kilkunastu minutach z reguły żałowałem, że tą grę rozkładałem, że mogliśmy, nie wiem, herbaty się napić w tym czasie po prostu. Że mnie to już irytuje, no, że To mnie też, no jak powiem tak, o właśnie, a propos, bo tak, nie jestem targetem takich gier, dobra, nie jestem targetem, a jeszcze powiem z takiej półki, że tak powiem, nie swojej, to zagrałem w końcu, już nie będę wymieniał tych wszystkich, powiedzmy, kasztanów, ale w Glenmore 2 zagraliśmy, w te kroniki, Glenmore, coś tam. Pamiętam, że Glenmore 1 kupiłem za 45 zł w Rebelu, ale to było te 12 lat temu, 11, kiedy tam wyszło i to była w ogóle wersja niemiecka,
na jakiejś przecenie i kupiłem to, bo nikt tego nie kupił i tam były napisy po niemiecku, a wiadomo, że u nas to jest niepopularne. Jest chwalone. Chociaż tutaj u nas na naszej ziemi opolskiej, ostatnio był tam ten Donald, wysłali go z Berlina, oklaskiwali go tam po hymnie niemieckim. Klakierzy. Wynajęci klakierzy z Berlina. Do tego Glenmora, wiecie, kiedyś kupiłem po 45 zeta, pograliśmy, Dobrze, że nie było spoko jak piraci na Żydzi. euro. To kto wie, co teraz okradają. Glenmora pograliśmy, no i teraz ta wersja nowa za 300 zł powiedzmy i dla mnie ten kontrast był okrutny. No przerobili tę grę, pododawali i powiem tak, że tam ten mechanizm, bo tam jest taka listwa czasu. Mechanizm sprytny jest, bo się wybiera kafelki, zawsze ostatni gracz ma ruch do wykonania, może przeskoczyć na jakiś tam kafelek, a sama gra to wiadomo, polega na kombowaniu, na milionie punktów, na zbieraniu 1 000 000 punktów. Dołożyli tam taką śmieszną planszę, z której można było wyciągnąć 2 miliony punktów. Pograliśmy w to, nawet mi się udało wygrać, graliśmy tam w 4. No tam jest ciekawa ta zagadka żoną. przestrzenna, nie? Bo tam musisz połączyć tak kafelki, żeby się odpalały te wszystkie budynki naraz. Tak, że tutaj, ale wiesz, to znowu, no, była to taka zabawka, łamigłówka, optymalizacja, tak? Patrzyłem na to, co mi się przyda, nie patrzyłem, że im zabieram akurat i wiesz, jakby wredne granie, tylko na tym zrobię 5 punktów, a na tym zrobię 8, nie? To zawsze mi się przypomina co Piotrek mówiłeś, że to jest takie suche liczenie, takie sudoku i dlatego to mi się nie podoba. Dlatego te gry totalnie się wyłączyłem z eurów, bo no siedzę sobie, coś kombuję, robię i nie widzę w tym innych graczy, tak? I potem sobie, wiecie, ktoś mówi, a ja teraz zrobiłem 20 punktów, a ty sobie myślisz, wow, on zrobił 20 punktów. No niemożliwe, sprzedał 2 beczki whisky, ale to ruch był. No ale za 3 sekundy robisz jakiś tam ruch i w ogóle nie pamiętasz, że ktoś zrobił jakieś tam beczki whisky, nie? A dlatego o tym mówię, że już więcej o tym nie będę mówił. Nie będę mówił o eurach. I tak chciałem tylko zakończyć jakby ten wątek, bo to nie są gry dla mnie, ale zaczęliśmy znowu grać w Race for the Galaxy, bo odkupiłem, i tak powiem, jaki właśnie jest przeskok między tymi grami, których tam nie lubię, nawet tymi starymi, a tymi, które, wiesz, szanuję dalej. To Race'a odkupiłem, jeszcze wszystkie dodatki, ale dalej Alien Artifacts chyba nie odfoliowałem nawet, chociaż Orb mi się nie podobał. Ale jaka ta gra jest dobra? Zaczęliśmy grać z Adą w tego Race'a. Mega gra, na 2 osoby, bo kiedyś też bardzo, bardzo dużo graliśmy. Znowu zaczęliśmy grać, super się bawimy. I to jest gra, wiesz, 2 osoby z interakcją, czytasz przeciwnika, robisz kombosy, jest mega regrywalna, mega szybka. No i przede wszystkim Regrywalność tak, duża jest, no. To jest coś, czego brakowało mi w Kaskadii. Nie wiem, czy to chodzi o ten klimat, że tam jest kosmos, łososie, czy jednak mechanika Lemana jest lepsza. Mega krótka i zwarta, nie? Tak, to jest faktycznie wyścig taki na złamanie karku, nie? Jest pach i koniec. Tak, czuć ten wyścig, jest to naprawdę mechanika taka, no świetna. To co Piotrek powiedziałeś, że wolisz się napić herbaty z żoną niż na przykład tam, wiesz, łowić łososia, to my właśnie pijemy herbatę i na przykład w Race'a gramy, tak? Jak już teraz no jesteśmy na tym poziomie, tak? Jak mamy więcej czasu, to nie wiem, w Cywilizację pogramy we 2 i tyle, a te nowe gry to nawet moja Ada, która nie jest jakimś tam geekiem, że tak powiem, w takim sensie, że no nie interesuje się nowościami, grami, no gra w to, co jej pokaże, to też stwierdza, że te gry to już nawet Le Havre sprzedaliśmy, bo w pewnym momencie było tak, będziemy w to grać, no nie, i już jest tak, że wiecie, już się ten czas skończył no. I na przykład ten rejsik, a jeszcze tak w kontraście, strasznie długo mówię, zaraz zamilknę, ten rejs jeszcze porównam z tym Star Warsem, tym deckbuildingiem, nie wiem, czy w to graliście, nie wiem, to nowość była ze 2 miesiące, 3, to wszyscy to jechali, że to jest niby proste, że tam klimatu nie ma. No kojarzę. Dla mnie ta gra była, bo sprzedałem ją, nie powiem, że nie, ale zagraliśmy w nią też kilkanaście razy, super, dla mnie klimat był fajny, były postaci z tych, wiecie, z prawilnych epizodów, z tych starych epizodów. Ortodoksyjnych. Tak, jestem ortodoksem w tych sprawach, zresztą jak we wszystkich growych.
Bardzo fajna gra. To było niby te Star Realms, czy tam te Hero Realms, tam bla bla bla. Tam to grałem, bardzo mi się nie podobało. Było takie, no, dla mnie na jedno kopyto mimo wszystko. Już tam wiadomo, że się ludzie zbulwersują. A ten Star Wars, raz, że mi się podobał klimat, ten świat, to do mnie trafiało. Mechanika nawet była powiązana, tam jak się miało jakieś tam fajne komba z Boba Fettem na przykład, albo Chewbacca i Han Solo. Ale ogólnie ta gra naprawdę była bardzo fajna, tylko że pograliśmy więcej, grałbym w nią, ona była długa, na partyjkę nam schodziło 40 minut, godzina nawet, jak się już tam tłukliśmy nam więcej baz, tym kosmicznych tych swoich, ale właśnie potem wszedł Race na stół i po prostu jak te Star Warsy naprawdę wysoko oceniam, uważam, że są dobrą grą, tak Race po prostu, wiecie, no, zmiótł tą grę z naszego stołu. Po prostu... Race ma według mnie złą renomę za tą ikonografię, która według mnie jest bardzo dobra. Ja tego nie rozumiem. Naprawdę zasady i ta ikonografia w porównaniu naprawdę z wieloma, nawet tej średniej wagi euro nowoczesnymi, to jest, nie wiem, jakoś ma taką złą prasę. Nie wiem, ale czarna no legenda świetna gra. krąży. Powiem tak, że wszystkie jakieś tam nowe gry, czy fajne, niefajne, to po prostu ten Race no miażdży, nie? No powiem, że miażdży. Tak samo te Gwiezdne Wojny. Naprawdę bardzo fajna gra, pograłbym sobie jeszcze więcej, ale tutaj wiesz, wjeżdża Race i powiedzmy w godzinę zagrasz parę razy, nie jedną partię, chociaż tutaj fajnie się tam tłuc w tych Gwiezdnych Wojnach. Ale jak ktoś, nie wiem, nie próbował Race for the Galaxy, to polecam. Na 2 osoby, na więcej. Na 2 osoby jest chyba najlepiej dla mnie, tak szczerze mówiąc. No, na 3 może. Świetna gra i tak stara, wróciliśmy do niej po, nie wiem, 5 latach, może przerwy, 6. Dalej jest wow. To jest super. To takie odkrycie moje ostatnich miesięcy. Wiesz co, jak już tak lecimy trochę off-topami, to ja jeszcze tak zapytam, bo... tak się zastanawiałem jeszcze w sumie, dlaczego mnie, jakby tak mnie teraz jarają te wszystkie, nie chodzi o gry euro, nie, tylko takie gry, gdzie raczej każdy sobie coś tam buduje, nie, i bardziej porównujemy sobie te wyniki. I też tak się zastanawiałem, dlaczego na przykład ludzie mówią, że no to euro na przykład to najlepiej się w 3 osoby gra, bo w 4 to już za długo czekasz na kolejkę, a w 2 to jakoś tak za luźno, jeszcze coś tam, jeszcze innego, nie? Chociaż nie ma znaczenia, czy grasz to solo z automą w 2, w 3, 4, w 5 czy w 99 często. I kurczę, jak ja sobie na przykład przypominam właśnie granie w te gry euro, to było coś takiego, to teraz patrzcie, nie? Patrzcie, co ja zrobię. Odpalę to, tutaj mi się kombosik, teraz dostanę to jedno drewno, więc jeszcze odpalę jeszcze tłumaczysz tutaj, jak nauczyciel. tutaj wrzucę. To z tym. Tak, ale to wiesz, ale nie, poczekaj, Irek, spójrz jeszcze raz, nie? Ja tutaj dostałem kamienia, 3 marchewki, 3, nie? 3 marchwie, odpaliłem sobie teraz i dostałem 7 punktów. A? Fajnie, nie? I to są chyba najfajniejsze momenty w grze, czyli takie... Patrzcie, jak jestem fajny, jak fajnie tutaj sobie wymyśliłem, nie podziwiajcie mnie, bo de facto mógłbym sobie to zagrać solo i to samo zrobić, ale już jakby nie było tego Irka przy stole, który by właśnie zobaczył, żeby go trochę ukuło, prawda, jak tutaj fajnie sobie pokombiłem jakieś tam pezeciki, a jeszcze, że dużo pezetów dostałem, nie, to jest ważne, to by było takie już zupełnie smutne. A po drugiej, czyli mi to się na przykład jakby miał przenieść metaforę sportu, to mi się to kojarzy z takimi sportami, nie wiem, taniec na przykład, czy jakaś tam jazda figurowa na lodzie, gdzie nie masz konkurencji, tak, nie masz bezpośredniego pojedynku, tylko masz, oceniają cię sędziowie trochę, nie, że o wiesz, piękny jakiś tam piruet, piękne salto zrobiłeś, dostajesz, prawda, tutaj ocenę 9 gwiazdek, 9 PZ-ów dostajesz, prawda, o Irek zrobił troszeczkę brzydko, tam się gdzieś potknął, to dostanie tylko 6 punktów, 6 gwiazdek. Versus właśnie te gry z interakcją, gdzie 8 gwiazdek. Tak, gdzie no gram przeciwko sobie, tak, i mam możliwość właśnie wpływania na siebie, tak, wchodzi Krychowiak na boisko, no ale... kopie się w rękę. I sędzia mówi ręka. Wchodzi Krychowiak, a w wywiadzie przedmeczowym mówi, musimy pokazać charakter. No i nie wyszło. No, ale grasz trochę jak ci przeciwnik.
Albania stworzyła trudne warunki pracy. Zaskoczyli nas, że zaczęli biegać. Wiesz, na treningach tego nie ćwiczyli, bo oni tam stacjonarnie sobie piłkę podawali. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto kiedyś w grze z interakcją nie zrobił swojej Albanii, tak? Nie odwalił swojej to Albanii. wiadomo, Także wiadomo. Także ale no właśnie nie wiem, no mnie to już nie podnieca, nie? Żeby mnie podziwiali tutaj inni. Ja właśnie wolę ten pojedynek, nie? To przepychanie się, ten pojedynek umysłów, tak? Że się udało kogoś przechytrzyć. A to często w tych najlepszych grach właśnie to kończy się taką prawie ucieczką z tym zwycięstwem, nie? Że tak ledwo wyszarpałem i ciach jakoś tam udało mi się cudem To tak jak w brzdęku przed smokiem. Ojej. No comment, nie? Ja tam zawsze lubiłem gry z interakcją i taką bezpośrednią walkę, a te eura, w które grałem naprawdę, no nie wiem, tak intensywnie za 8 lat powiedzmy, to zawsze mnie interakcja interakcją, ale to co mówisz, Piotrek, że pokazujesz komuś to, jakbym siebie widział w projekcie Gaia, nie? Teraz patrzcie tutaj, a wszyscy tam wow, ale zawsze w to lubiłem, nawet nie żeby się pokazać, tylko że łamigłówka, tak? Że macie, wiesz, ileś tam zmiennych, taka gra portugalskiego, nie, a Portugalczycy w Polsce są niepopularni, przynajmniej w sporcie, lacerdy, jakieś gry i wiesz, masz tyle tych zmiennych i tam to opanujesz i robisz jakieś ultra combo. Ja się zawsze tym jarałem, że mój umysł to wiecie, ogarnia, nie? I to takie było wow, nie, no bo to jest miłe, nie? No tak, to jest, ale to jest dla miłe samego siebie. Samo przez się, nie? Dla samego siebie, ale tak jak mówisz, że można grać to solo, no i tak teraz te gry tak od pewnego, no już 4 lata dobre, zacząłem je tak oceniać i już dlatego euro to jest dla mnie już totalny margines. Takie typowe, optymalizacyjne, takie jakby bardziej łamigłówki solo, to no nie. To już też dla mnie, tak jak mówisz, że robisz coś i za to otrzymujesz jakąś tam ocenę, no te pezety, tak? A gracze przy stole są, no nie wiem, jakimś tam miłym dodatkiem. Jak ostatnio... no mają cię podziwiać, nie? No ale jak ostatnio kolega mi mówił o tej nowej grze, mam nadzieję, że w nią zagram tą maszynę Turinga, tak? Turing Machine, że nie wiem, czy to widzieliście, taka łamigłówka. Świetny mechanizm, to ten Rodney Smith pokazuje want to play, czy how to play, jak on się tam, watch it played. No Boże, watch it played. On pokazywał tą, super gra, super łamigłówka, mega taki też na aplikację. No, od jednego gracza i najlepiej ale best tak, one. ale najlepiej, ale kolega mi mówi, że no wiadomo, że to jest solo, nawet ten kolega to Tycjan i napisał recenzję, także jak ktoś chce poczytać, co on ma tam do powiedzenia, to z nad planszy Tycjana sobie poczytajcie, bo fajnie to opisał, ale powiedział mi, że no jest to solo, ale no z kimś przy stole to się tam fajnie, wiecie, bo tak smutno nie jest, bo można z kimś pogadać. to rozwiązujesz, nie? No, można pogadać. Ale właśnie już chciałem tę grę kupić, ale sobie pomyślałem, że no właśnie to jest solo, nie? I mimo fajnego mechanizmu, to taka łamigłówka, to tak, jak będzie apka, to se na kiblu odpala. No właśnie, ale sama gra jest genialna i to już tam inna rzecz, może w nią zagram. Nie, ale to też się nabiera takich... Mów. Super, nie? Fajnie, no, nowe pomysły, jakieś rozwinięcie, super. No, tylko solo. Dla mnie definicja, Są ludzie, którzy definicja ogólnie sobie gry to super. jest. Ale jest są po to prostu też takie wieloosobowa pewne zabawa. nawyki, które później zaczynasz przynosić na gry właśnie takie z interakcją, jak mówiłeś, Dominant Species czy 18, kiedy przestajesz patrzeć na przeciwnika, nie skupiasz się, ja tak właśnie też się na tym łapię, że siedzę, gram, skupiam się na swoim poletku, tak. a widzę, że na przykład osoby, które wygrywają i dobrze grają, to przede wszystkim ogarniają to, co robią inni. To jest dla nich główny wyznacznik, a później pod to, co zrobię ja, nie? A nie odwrotnie. I to też mi, nie wiem, tak jak były procesy Marlboro i tak dalej, to ja wytoczę później jakiś proces po prostu, że mi skrzywili umysł przez... Ale wiesz co, to jest bardzo ciekawa też uwaga, bo i też zwróć uwagę na jeszcze jedną rzecz, że to jest trudniejsze niż właśnie tylko rozwiązanie swojego jednego sudoku, bo ty musisz analizować te, w cudzysłowie, sudoka innych, jakie one mają wpływ na, znaczy to już właśnie nie są przewidzieć sudoka, optymalne ich zachowanie, nie? Tak, przewidzieć ich zachowania i pod to się podpasować, nie? I to jest dużo trudniejsze właśnie niż tylko rozwiązanie swojej, tak? Bardzo ciężkiej łamigłówki, na przykład takie jak u Lacerdy, dajmy na to.
No ale mówię, no nie każdy to lubi, nie? Ja tutaj dam przykłady z życia, a propos obserwowania, bo właśnie bardzo to lubię i zawsze obserwuję i u nas jak graliśmy w Dominanta czy w Brasa, w te gry, w które naprawdę no, czuję się mocny, tak powiedzmy, i ja zawsze, wiecie, patrzyłem na te osoby, rozkminiam wszystko i sobie myślę, na bank tutaj będzie taki ruch w Dominancie, on zrobi to i to, nie? Ja idę na pewniaka, a ktoś robi taki, wiecie, do dupy ruch i wszystko mi niszczy, a ja mówię, no stary, przecież jakbyś to zrobił, to byś tutaj tego zniszczył, tu by zarobił tyle punktów. Mówię, ja to wszystko przeliczyłem. Dlaczego nie zrobiłeś optymalnego ruchu? Daj mi cofnąć. No nie, właśnie nie. I to samo w Brasie, nie? Jak grałem z nubami, nagle oni wrzucili te przędzalnie jedynki, rynek się zapchał, ja sobie myślę, kurde, co byście zrobili, to nie było optymalne, nie? Ja sobie myślę, na bank oni zrobił tak i tak, nie? Tylko, że ludzie nie wiedzieli, jak tam się gra, tak? Czy tam grali dopiero, wiecie, 5. raz czy 10, to tak a propos tego obserwowania, ale coś w tym jest, że jak obserwujesz innych i się skupiasz, to jest raz, że trudniejsze i dwa, no prowadzi do wygranej, ale to jest zupełnie coś innego, trudniejszy element niż tylko swoje poletko. I a propos tego swojego poletka, to też tak zawsze graliśmy z Adą właśnie w jakieś Le Havre czy coś tam i zawsze była na końcu moja irytacja, czy w gry Lacerdy, jakieś tam galeristy, szczególnie, bo Adam zawsze wygrywała, to dosłownie zawsze. I było, wiecie, bo tak jak Piotrek mówi, teraz patrz na to, nie? To w pewnym momencie nam się to znudziło. Bo ile można, wiecie, bo to jak A ona mówisz, robi herbatę, teraz ja, nie patrzy. Pach. Nie, wiesz, ty robisz ruch, to teraz ty, tak? I jakby symultanicznie graliśmy, tak? Żeby ten czas gry tam ścisnąć do maksimum. I nagle jest koniec gry, wiecie, porównanie wyników i ja mówię, kurwa, tak. 101 punktów, dzisiaj wygrałem, a tu jeb 128, nie? Mówię, no kurwa, jak to? I tam, wiecie, i rzucam stołem i to jest niemożliwe, nie? I wtedy trzeba było patrzeć. No i to właśnie to jest dla mnie smutne, takie. A znowu jak patrzyłem, to ta gra trwała, nie wiem, nie 1,5 godziny, tylko 3 godziny i to było takie smutne i już w to nie wchodzę, no ale... Nie, no ale coś pograliście, ja myślę, Nie, pograliśmy, no mówię, że jakbyśmy nagrywali ten podcast naprawdę przez ostatnie lata, to bym mógł opowiadać o tych eurach, o Jezus Maria, no to... No mi coraz bardziej przeszkadza abstrakcyjność w tych grach, taka już naprawdę... No to wrzuciłeś teraz zdjęcie z tej gry, kurczę, jak ona się nazywa, niby z pociągami. Train Rush, tak. No i po prostu, no już widać na samym zdjęciu potężny Excel, milion tabelek i ty sobie siadasz jak ten księgowy i po prostu łączysz to. Bo chodzi o to, że wstajesz po tej rozgrywce i nie pamiętasz tak naprawdę... nowy ład rozwiązać. Dobra reklama, nie? Dobra reklama. Znalazłem grę na forum. 2 dni później nie pamiętasz tak naprawdę, czym się ta rozgrywka różniła od 10 poprzednich partii. Bo po prostu to jest suche łączenie po prostu elementów. To jest przyjemne, ale nie pozostawia właśnie, nie wiem, nie kładę się spać i nie zastanawiam się, tak jak w Sploterach czy gdzieś, no jak to można było inaczej potoczyć, jak to rozwiązać. No Roads and Boats, wydałoby się, kurczę, no gierka o przesuwaniu osiołków. Gęsiach. No, ale, tak, gęsiach, ale wstajesz od stołu i widzisz, jak ta maszyna została napędzona. Te całe miasteczko działa lepiej lub gorzej. W pewnym momencie, w pewnym miejscu gdzieś nie domaga. Tu widać, że jest taki dobrze opracowany hub i ładnie to zapierdziela. I już myślisz sobie na przyszłość, co można poprawić, co zmienić. I jest to taka fabularność właśnie rozgrywki, nie? Że nie jest to takie totalnie abstrakcyjne, oderwane. Mimo że gra o punktach, po prostu na koniec liczyłem punkty, to jednak ta mapa jest organiczna, żywa. Widzisz, że coś zbudowałeś, coś stworzyłeś i to działa lepiej lub gorzej, ale ma jakiś tam całokształt, nie? A te wszystkie gry na to takie po prostu zlepek mechanik i tyle, no. No bo to wiesz, tutaj w tym wypadku to mniej znaczy więcej w tych grach takich bardziej, mimo wszystko bardziej głębokich, tak? Ale to o tym też już mówiliśmy wiele razy, bo tutaj, to nawet ci chyba dzisiaj pisałem, że po prostu kupa rzeczy ma czynić coś trudnego, tak? Że tam wrzucę 1000 zmiennych, 1000 obrazków. ten obraz, no. I tak. I to ma być takie trudne, bo ty musisz się skupić na 1000 obrazków, nie? A jakbyś miał wystarczająco dużo czasu i sobie naprawdę robił solo, wiesz, sobie przeliczył wszystko na spokojnie, tylko grał na przykład 10 godzin, to wyciśniesz jakiś tam wynik maksymalny, którego pewnie w życiu nie pobijesz, no i
No nie wiem, no nie, to akurat jest takie zaprogramowane, takie sudoku z jednym rozwiązaniem optymalnym. Tylko no pewnie ten proces dochodzenia do tego jest fajny, nie? Ale już nie dla mnie. Ja wolę jednak tę małą liczbę zasad, a wiecie, a ten dalej świat, to co gracze robią, to jest niesamowite. Ale wiesz co, ale mi się wydaje, że w ogóle chyba coraz więcej osób właśnie pomału do tego dociera momentu, że są zmęczeni po prostu przeładowywaniem gier. No, po prostu są zmęczeni, że to widzą, że ta inwestycja czasowa, żeby się nauczyć tych zasad, żeby to ogarnąć, żeby pilnować tego, później to zagrać 2 razy, prawda, i na bazar i kolejne to... 2 razy to dużo. To niekoniecznie jest. Nie, niektórzy więcej grają, nie? Ale też po pewnym czasie się męczą tym tak naprawdę. Chciałem zobaczymy, pokazać, no że mam dobrze. tutaj miniaturkę niszczyciela. A mówiłeś, że sprzedałeś Rebelię. Nie, to jest taka nakładka na ołówek, więc Ale zawsze... wyciągnął sobie. Za pamiątkę. Nie, Jak to jest... popielniczkę z auta, jak To jest, sprzedawał. to jest imperialny niszczyciel, to jest taka nakładka na ołówek, wiecie, jak przychodzi pan listonosz i daje mi polecone, ja wtedy mówię podpiszę, czy tam na długopis i on widzi, że to jest imperialny niszczyciel na czubku tam długopisu i wie, że ja nie żartuję. Dobra, to dawaj Irek, jakie tam Że bo śmiesznie widzę ten komentarz Galatolola, pozdrawiamy, o maszynie Turinga. Nigdy nie zagrałbym tego z innymi ludźmi albo na stole. Zagrane solo online jest okej. Liczę, że powstanie aplikacja. No, dokładnie, takie samo mam odczucie, że to jest dla mnie to coś podobnego jak Planeta X, chociaż to jest dla mnie tam nie wiem, 3 półki wyżej genialny pomysł, ale dla mnie dalej Planeta X pozostaje takim bardziej solo przeżyciem, chociaż chłopaki z Gradania tam mają inne zdanie, bo też słuchałem, ale każdy ma swoje zdanie i tam YouTube jest darmowy, można je wyrażać. I odsubować. Dokładnie, i odsubować, tak jest. Chyba, że nas w końcu zdejmą. Pojechać w komentarzach. Nie no, dopóki Irek płaci za reklamy, to wiesz, żeby przed naszym odcinkiem się reklamy pokazywały, nie? To nam nie płacą za reklamy, to Irek płaci, My żeby tam dopłacamy, jakieś tak. chipsy. Tylko nie wiem czemu O, tu u jest. mnie, ale to jest autentyk, nie wiem, po IP to wyskakuje mi przed reklamą poseł Janusz Kowalski. Nie pozdrawiam. Uczy i bawi. Który jest z Opola, to jest dramat. Bo ja myślałem, że ty mówisz o Chyba Marianie teraz Kowalskim z Lublina. Nie, to nie A, Marian, Marian, to jest to Marian, Janusz, to jest ojej. ten My mamy który Mariana. krzyczy zawsze Tusk. A nie no, Marian to jest taki prawilny obywatel. On tak daleko poszedł w prawą stronę, że już się zgubił, nie? On tylko na grzyby chodzi w prawo. Ale jeszcze jeden komentarz fajny jest. Bardzo, bardzo sprytna z matematycznej perspektywy, ale nudna i ekstremalnie sucha. To tym maszynie Turinga. Nie, Paweł, ale nie, jak czy- zobaczycie mechanikę nawet na tym Watch It Played, to jest naprawdę genialne. Fajnie to ktoś wymyślił, tylko to jest jakby już żywcem program, aplikacja komputerowa. Takie mam wrażenie, że ktoś to po prostu na kompie sklecił, ale Sztuczna AI już produkuje. fizyczne, tak, Zrób fizyczne mi grę. komponenty. Taką i taką. Ale Dobra. właśnie, a propos, bo zacząłeś wcześniej o Scottie, to Scott już tam pisał, żeby wrzucił co sztuczna inteligencja, jaką mu grę wyrzeźbi, także wiesz, Scott już wchodzi w takie rzeczy, nie? No to dawaj o Scotcie powiedz. Planuje coś wydawać teraz? No będzie ta Afryka, kolejna fala. Znaczy jest ta fala to tam sobie płynie, to już kolejną falę musimy kiedyś omówić, ale to będzie taki kolejny mocny odcinek. Fala uchodźców, fala Scotta, to jest na topie. A co ostatnio Scott? No zrobił 22 Afryka, to jest taka, jak my się zawsze śmiejemy, fajna mała mapa. A to jest jego, tak? Czy on wydał? Znaczy tylko? no, wiesz co, Scott po prostu teraz szuka Ukradł. tych gier na kolejną falę, tak? No mówię, to możemy w jakimś osobnym odcinku je tam zrecenzować z uśmiechem. A ta Afryka, no zagrałem. To jest to PNW? Nie, Rozwinięcie? właśnie to jest, wiesz, on coś wymyślił na kiblu, wrzuca bo teraz te XX Games to po prostu jest, wiesz, doskonałe narzędzie do testowania, tylko Scott coś zrobi, rzuca tam, ludzie grają, i ktoś ma jakieś uwagi, to on coś tam zmieni, a potem jak, nie wiem, tam 50 ludzi da mu lajka, że super, to on, wiesz, to on wtedy to wydaje, nie? No,
i w jego, no już nie będę się tam o grze jakby rozwijał, ale jego filozofia jest taka, to Galatolol gdzieś tam podwieszał jego komentarze z BGG, że ktoś pisał, że czy te gry nie są za bardzo jednorazowe, a sam Scott napisał, że no to jest taka gra na początek, zagrasz tam 3-5 razy i kupuj następną, nie? Więc to sam jako wydawca się tutaj, no nie wiem, czy się ujawnia, nie ujawnia, ale... No przynajmniej jest szczery. No może, ale te wszystkie jego projekty są tak miałkie, on bierze, na przykład jest gra, która się nazywa bodajże 18 Texas, tak, Texas, jedna z moich ulubionych gier Scotta, prototyp. On wziął po prostu na żywca mechanikę z 46 i zrobił jakąś mapę. I ta gra po prostu jest, no mogłaby nie powstać. Jest tak samo 52 Czyli wariant do Missouri, 46. tak? I to jest też znowu mechanika z 46, tylko mapa jest troszkę lepsza. Ale też taka, jest tam takie miasto typu Chicago, nie? Ale jest to po prostu 46 na innej mapie. No ale co, z draftem też? Scott, no tak, no to jest 46 na innej mapie. Po prostu Scott, wiesz, wyda to, zgarnie tam jakieś dolary i się cieszy, a ta gra nie jest tak przetestowana na pewno przez lata, jak ta gra Lemana, nie jest tak, jest na pewno zrównoważona, bo Scott robi wszystko aż nad wyraz zrównoważone, że czy otworzysz firmę A czy B, to tak samo się bawisz. To jest fajne w Chesapeake'u, tak, jak to jest taka gra powiedzmy startowa, ale gra dla ludzi, którzy coś pograli, to myślę, że też się ludzie przestaną nabierać na te jego produkty, chociaż dalej są tacy akolici i go tam wspierają. Ale a propos Scotta, to mam niestety takie nieodparte wrażenie, że on robi coś takiego, wiecie, jak taki model KS-a, jak wszedł po euro, nie? Że pojawiło się coś takiego jak Kickstarter, gdzie na początku były ambitne projekty i to mi się też kojarzy z 18XX ogólnie, że są ambitne projekty, przetestowane, ludzie faktycznie Tak, pierwsza chcieli fala, wyjść, 82. tak, pokazać, wiesz, no, pokazać coś nowego, tak, bo mieli pomysły, nie mieli pieniędzy i to takie było wow, ten crowdfunding, nie? A potem ten KS już zaczął wchodzić na, wiecie, figurki, metalowe monety, bla, 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 coś, co jest w ogóle wielkie krowy się do okołogrowe. tego podczepiły. Tak, żeby tylko pieniądze wydusić. I teraz Z Scott góry. jest moim zdaniem na Zapłaćcie tym nam z etapie. góry, a my kiedyś wydamy. Scott jest moim zdaniem na tym etapie, że on sprzedaje jakąś tam obietnicę, niekoniecznie dobrą mechanicznie grę, tylko jakąś tam zabawkę, ludzie to kupią. On po prostu wyczuł tą koniunkturę, tak? A w 18XX to jednak jest to takie niepożądane, tak bym powiedział. A też jestem ciekaw, bo ja nie wiem, czy on ma jakby jakąś złą renomę, czy on jest jakiś trudny do współpracy, bo zwróćcie uwagę, że tak trochę go część designerów omija, nie? Środowisko ogólnie go tam hejtuje, tak? Ci hardkorowi gracze, tak to nazwijmy, to raczej... A nie, mi chodzi o designerów, nie? Na przykład, że nie wiem, ten Lloyd, dobrze? Czy Boyd? Znaczy właśnie, ale to jest właśnie, wiesz, to są 81 ludzie, którzy wywodzą się z takiego środowiska graczy, tak? I oni po prostu jego tą politykę zaczęli, no nie wiem, zlewać, tak? Bo to, co Galatol mówi, że Scott nie uznaje PNP, tak? Że nie możesz dać plików print and play, bo on musi na tym zarobić. Bo Scott, wiesz, tak, musi faktycznie. wszędzie wygładzić te projekty, bo on na przykład nie lubi takich, wiesz, ostrych krawędzi, nie? Te wszystkie gry, które on wydaje, to naprawdę czyli on są się takie... jeszcze się miesza Tak, w zasady? miesza. Na przykład, 1860 dzisiaj Irek grał, to właśnie Mike Hutton, wiesz, miał takie warunki, że on wydaje jego grę bez wiesz, mrugnięcia okiem. Bez zmian. No i Scott ją wydał, po prostu. Tam wiadomo, że zarobił miliony monet, ale po prostu był taki warunek, że on nic nie robi. A pozostałe gry miesza dowolnie, nie? Więc to... No to dziwne. No dlatego jest taki niepopularny, wiesz, on chyba wychodzi z tego założenia, że gra musi być ładna, bo wtedy nie tylko kupią ją ci kolejarze, tylko też eurogracze i gra musi być na tyle, wiesz, lightowa, płaska, żeby ludzie się nie odbili zaraz. Takie mam wrażenie. I dlatego ale jednocześnie przynajmniej wydawał te projekty takie, bardzo tak, dobre. tylko już się skończyły, nie? Skończyły I wiesz, się, bo ostatnio chyba nie wydał nic takiego naprawdę zaczyna robić te kasztany, nie? Ale to mówię, taki kasztanowy odcinek to możemy sobie tam gdzieś zrobić na boku. Wszyscy dawno wyłączyli, więc sobie rozmawiamy ze sobą tylko. Tak, znaczy kasztanowy odcinek o Scotcie to jak najbardziej, nie wiem, powrót kasztanów do kolejnej fali. Ale dobra, o Scotcie to nie ma co gadać. No to dobra, powiedz, co tam ładnego jeszcze pograłeś no właśnie, 18 może, Przeszedłeś grę Galatolola 1894?
skoro mam mikrofon, a wiesz co, to możemy, nie wiem, po konwencie. Właśnie, 18, ale to, nie wiem, w środku, na końcu materiału reklamuję. 18, na który już się nie dostaniecie, bo zapisy zostały zamknięte. Tak. Ale Na polecam. zupę już wszystkie karteczki zostały wydane. Spotykamy się znowu na 4. już 18 w Krakowie, 6-8 października w knajpie o nazwie Bordowa. Jak ktoś będzie przejazdem, niech wejdzie, może zobaczyć, jak tam sobie pogrywamy, może będzie miejsce przy stole, to sobie zagra. 4. edycja to jest już też wow i myślę, że to z Irkiem tam się spotkamy, to potem nagramy, co tam się działo. Między innymi o grze tam Galatolola. To ci dzisiaj pisałem i jemu też napisałem. Tak jak on żyłuje ten projekt, że tak powiem, to jest niesamowite. I on dzisiaj też na Discordzie napisał, że on by coś tam zmienił. No Ja mu mam już wrażenie, że on napisałem, nigdy żeby tego nie... nie puści właśnie dalej, bo on Tak, cały żeby czas nie będzie... przebijał żeby już z tego sufitu nie przebijał, bo jest naprawdę To wydawca super. musi mu wyrwać z ręki, po prostu powiedzieć, dobra, już rób sobie następną grę, a tą ja wydaję. Tak, a on sam napisał, że po prostu gramy w to tak dużo, szczególnie on, tak, testuje, że jemu już te rzeczy się wydają powtarzalne i on chce coś dodać, żeby to nie było powtarzalne, tylko sam napisał, że tyle w to tutaj ogólnie jest grane, że nikt w życiu w to tyle nie zagra. Że po prostu, tylko on ma takie złe tutaj, zły obraz tego, tak, bo właśnie jakby normalny człowiek nie grał w to non-stop po kilka razy dziennie. A on to wrzucił już na Gamesy może? Jeszcze nie, bo tu jest ta jego obsesja, żeby to działało stabilnie. I on co chwilę coś zmienia, wiesz, żeby jeszcze było dopieścić to i... Bo może właśnie powinien to wrzucić na Gamesy, żeby właśnie ludzie właśnie zupełnie z zewnątrz zaczęli grać i wtedy zobaczyć, czy faktycznie są te schematy, czy to tylko jakby Znaczy on wpadł w te nie ma, schematy, nie? No jakby każdy jakby z nas schemat wpadza. to jest złe słowo, wiesz, tam jest powiedzmy taka bogatość, nie wiem, tych strategii, zagrań, ale jak faktycznie w to grasz więcej razy, to ci się wydaje, że wiesz, że to widziałeś, a to można zrobić, tylko, nie wiem, wkomponowanie tego w daną partię, reakcje na ruchy innych graczy jest po prostu niesamowita, wiesz, jeden ruch, jeden kafel zmienia całą grę, tak jak w dobrych 18. I Ale to jest piękno właśnie, tak jak mówisz, dzisiaj graliśmy w tą Niesamowite. 1860, wydawało mi się, że zawsze tak samo te dwie firmy na początku operują, ale już każda kolejna firma, która wchodzi, tak zmienia układ planszy, dynamikę, wszystko właśnie, na tak małej mapie dzieje się tak dużo w przypadku 60, że na dwie osoby naprawdę dla mnie rewelacyjnie się grało. Mimo że tą grę maksymalnie poznajemy, jeszcze tam chyba z 5 czy 6 partii mam w to, więc na samym początku jestem, ale to jest właśnie piękno tych gier, że trzeba docenić to prawda, ale to też, właśnie, to a propos tego Scotta, ta gra 60 była testowana przez Hattona nie wiadomo ile tam lat, nie strzelę ile. Galatolol też tą swoją grę już tam wymyślił i testuje, zmienia i potem się ludzie dziwią, że my tam na forum na przykład z tego Atlasa się śmiejemy, możemy o Atlasie tam 3 słowa powiedzieć za chwilę, ale to ci tam powiedzmy tacy nie wiem, zwykli eurogracze, tak, zawsze się z nas śmieją, że leśne dziadki, masoni, ale oni nie widzą tego ogromu pracy, tego co jest tam gdzieś z tyłu sceny, ile ludzie w to wkładają po prostu wysiłku. Ci testerzy, poprawianie, to jak Galatolol na przykład pokazuje, wiecie, tą mapę taką jakby termiczną, że tak powiem, obrazowo, że giełda, tak, gdzie w których sektorach się więcej działo i on mówi, to ja zmienię giełdę, żeby tutaj to zrobić atrakcyjniejsze, a to mniej atrakcyjne, bo tak bardziej ludzie na to grają, tak, żeby jakby tutaj wyważyć tę giełdę albo jakieś nowe strategie otworzyć. To po prostu, mi się mózg gotuje, nie, on to ogarnia i ty, Piotrek, mówisz, żeby on to na Gamesy puścił. Okej, pewnie jakby to puścił na Gamesy, myślę, żeby ludzie byli zachwyceni. Bo wtedy może sobie wszystkie logi oglądać, Tak, ale ja myślę, że ludzie byliby zachwyceni. Pewnie nie ogarnęliby tego, bo wiesz, on grał w to milion razy i oni nie są w stanie dojść do tego poziomu, jestem przekonany, a on jest pewnie jedyną osobą na ziemi, która jest w stanie to wszystko zauważyć, tak, bo on to cały czas zmienia. Ale jest perfekcjonistą i nie wiem, Dlatego Irek wyżebra egzemplarz recenzencki na 18 Już zaczynam. i w końcu pogra. Tak. Także to... Już tam podchody jak do pięknej panny. Perfekcjonista. Dobra, chciałem powiedzieć o Atlasie, ale Atlas możemy olać, bo kiedyś możemy powiedzieć. Railways of the Lost Atlas, tak. Tak, ale dobra, to Atlas grzybów. Ale ty fajnie powiedziałeś o 60 i w co ja grałem i chciałem powiedzieć, właśnie nawiązać do 60, bo 60 się wzięła żywcem od pana Treshama.
i to jest jakby tam taki duchowy spadkobierca jego gry pod tytułem 1825. I Tresham wydał 1829, potem ta 30 już robiona przez Amerykanów, tam Avalon Hilla, to już tam gadaliśmy, że to też jest nie do końca jego projekt. I potem 29, które jest dziwne jak cholera, może kiedyś tam opowiem jak to działa, bo jest naprawdę, pierwsza gra jest super dziwna, budowanie torów jest dziwne i tego nie ma w żadnej innej grze. To jest po 29, 25 i to było takie, wiecie, jego opus magnum, takie wow, nie, dzieło życia. I to 25 składa się tam z 3 unitów, nawet jest 4 unit, który tam nie był wydany i to jest nawet do gry solo. Ale co znaczy unit? O co chodzi? Znaczy to są takie części, bo ogólnie 1825 to jest Wielka Brytania. Cała Wielka Brytania, wiecie, jak jest 1822, czyli tak cała wielka mapa Wielka Brytania, a te unity to po prostu jest mapa poszatkowana na poszczególne części, tak? Unit pierwszy to jest tam powiedzmy środek, tak? Unit drugi to jest dół, a tam unit trzeci to jest góra. Bo one chyba jak były sprzedawane nawet, Tak, nie? tak, To one były tam jakoś tak szatkowane właśnie i po on parę powoli, gier, tak? powoli, Jakby. tak jest, on powoli je tam wydawał, potem były jakieś tam dodatki w stylu jakiś dosłownie 1 kafel, 2 kafelki, tego było bardzo, bardzo dużo, to było wydawane w retailu, komercyjnie, tego naprawdę było bardzo dużo i to nie były jakieś duże pieniądze, bo kiedyś te gry kosztowały naprawdę tam po 20-30 funtów, tylko to były lata 2000, tak, a jak to nagle zdechło, te gry stały się takie, wiecie, stało się to białym krukiem, coś takiego jak 1860, to te gry, na przykład cały wszystkie unity, wszystkie dodatki to były na przykład po 1000 euro, $1000 i ludzie to na eBayu autentycznie kupowali za takie pieniądze, coś co kiedyś było warte na przykład $100, to dawali za to 1500, tak? I zawsze, dobra, już skracam, ta gra była zawsze dla mnie takim, wiecie, czymś wow. Nigdy nie czytałem instrukcji, wiedziałem mniej więcej, w którą to stronę idzie, ale nie czytałem instrukcji, bo sobie pomyślałem, na pewno ją kupię, wtedy przeczytam instrukcję, zagram. No ale $1500 to dużo, więc przyszedł czas, że to na Gamesach zrobili, tak, w internetach. No to jak to weszło na te Gamesy, poczytałem sobie zasady, no i te zasady są zasadami z 60 czy 62, tak, tylko że ta gra była wcześniej. I to jest właśnie, wiecie, pierwowzór tych gier. Hatton zarąbał. Znaczy nie, no bo to jest ta brytyjska szkoła, tak? 60, 62, nawet 61 tam Iana Wilsona, 61, który jest super, super popularne, super nudne, tak? Bo to zawsze każdy hejtuje, że jest super nudna ta gra. Tam 18 GB, bo to jest Great Britain, tego Dave'a Berego, to jest jakby przeróbka 60. To są jakby wszystkie gry, które Brytyjczycy robili, opierają na żywca na pomyśle Treshama. I to jest właśnie to, że wiesz, możesz kupić 100% firmy, możesz sprzedać 100% firmy, może być firma bez prezesa i ona sobie będzie jeździć tym leasingowanym pociągiem. Są te skoki na giełdzie, 1, 2, 3, 4. To wszystko właśnie wymyślił Tresham w 25. I te pomysły zostały potem, no w 18 się tego nie kradnie, tak? Tylko się, wiecie, inspirują, tak. pożyczają. Pisze się po prostu, że to jest... Tak, pisze się. Właśnie to jest spoko, że nikt nie kradnie, tylko pisze po prostu, że na żywca inspiracja była tu i w tych autorów wymieniają i to jest naprawdę szacun i na to się każdy zgadza i to jest też dla mnie super, w tych czasach szczególnie. Tak, to prawda. A to wiesz co, to ja ci się tylko wtrącę. Faktycznie... Ale to chyba ogólnie u nas jakby w branży, ja raczej się nie spotykam z czymś takim, że ktoś komuś jakiś pozew robi, że ktoś komuś ukradł projekt, nie? Mało tego, czasami są już takie naprawdę żywcem szkopiowane gry, od A do Z po prostu, że ktoś wydaje, wiesz, katana, tylko zmienia sobie nazwę de facto i tam, nie wiem, setting na przykład tej gry, nie? I nawet za bardzo nikt za tego typu rzeczy chyba nie ściga. No poza Wallace'em to raczej nie. Tylko u Wallace'a to była jeszcze inna rzecz, nie? U Wallace'a było właśnie de facto... No prawa kto do jest gry. twórcą tej gry. Tak, także to troszeczkę co innego, nie? Ja nie mówię, że tego zupełnie nie No ma. nie, I ja się teraz zwłaszcza śmieję, jak już no. korporacje pomału wchodzą, to trochę się zmienia, ale faktycznie nie ma tego, co na przykład jest, nie wiem, w kinie, w komiksach, tak, że masz te marki, prawda, te wszystkie Batmany i tak dalej i to... I nie możesz tego tknąć, nie? Bo zaraz, wiesz, tutaj stado prawników cię zagryzie. Dobra, no przepraszam. Bo Nie, spoko, tylko mówię, że dla mnie... A dlaczego to jest dobre? Bo właśnie, bo to No taki pomaga open rozwijać source, kreatywność, nie? No, masz dostęp. Tak, właśnie,
Masz dostęp, możesz z tego skorzystać w jakimś stopniu, możesz to rozwinąć, ten pomysł. Nie masz czegoś takiego, że o Boże, nie mogę tego użyć, prawda, bo to myszka Miki, tak, Disney na przykład na tym ma łapę i no nie wiem. Gwiezdne Wojny. Tak, Nemesis to obcy. właśnie kolejna rzecz. Tak, No, i dobra, dlatego nie, przepraszam, tak jak przepraszam, mówisz, bo open dzisiaj source ten- i to jest dla mnie fenomen, bo w świecie gier, gdzie wiecie, jeszcze teraz komercja i pieniądz i coś takiego i to, że ludzie udostępniają swoje projekty za darmo do drukowania, tak, te print and play'e, Mhm. to jest w ogóle coś niesamowitego, tak jak Old Prince, nie, Irek, no to jest po prostu gra, no wow, zresztą, no tak jak Maniek mówił, ta gra jest po prostu też już absolutnym topem, a koleś to po prostu, no udostępnił, tak, to, za co pewnie zgarnąłby miliony i zgarnie, tego mu życzę. No, miejmy nadzieję, A że w jeszcze końcu a też propos, się to a wyda. propos tego właśnie, co Piotrek mówił, tego kopiowania, to ostatnio Adam z Planszostrefa w sumie na fejsie, nie, napisał, że grał w tego Chesapeake'a. Pozdrawiam cię, Adam, bo pytał, Ale on czy w jest wakacje dobrą jeszcze grą. nie grał. Oczywiście, aha, my jesteśmy na wakacjach, dobra, zapomniałem. Jeszcze mnie nie wyrzuciłeś tutaj kosztem Mańka, dobra. No i napisał tam w co, jakieś 18 gracie i najlepsze jest to, że komentarze to są wszyscy nasi kumple. Tam, nie wiem, Lola z Lechu i tam, nie wiem, chyba Sierściu jeszcze coś napisał, ale to zabawne jest, że wiecie, tylko 18 zawsze te same osoby, które już się tam poznaliśmy i jakiś ziomuś wjechał i napisał, a dlaczego do tych gier się nie dorabia map? Skoro one są jakaś tam fajna, to dlaczego po prostu nie dorobić mapy? No chyba mu chodziło coś na zasadzie Age of Steam. Age of Steam. Tak? Mhm, no. Tak, Tylko, tak, że- no. I tam mu Lechu próbował odpisywać. Ja już tam się zagotowałem, po czym szybko wyłączyłem internet, żeby tutaj, wiecie, nie przelewać Wyciągnąłeś zagotowania. Tak, wyciągnąłem szybko wtyczkę respiratora. Nie, ale słuchaj, ale to chyba jako pytanie padło, czy nie? Nie, czy znaczy to jako było ten... takie bardziej, tak, pytanie, ale mimo wszystko takie, wiesz, takie pytanie, ja to może, ja to bardziej tak, trochę pytanie zarzut, tylko że znowu, mnie najbardziej to jakby, no nie wiem, boli to złe słowo, ale że ludzie, którzy nic, wiesz, nie zrobili, nie pograli, w ogóle nie znają, nie zagłębili się chociaż na troszeczkę w ten świat, wydają takie łatwe osądy, nie? Gdzie wiesz, gdzie przeskok, to co zawsze mówimy, z jednej gry na drugą, która jest niby taka sama, bo te same zasady, ten sam rdzeń, po prostu jest kosmos, tak? Jak przechodzisz, nie wiem, z jakiegoś Chesapeake'a na, nie wiem, na 89 nawet, jakieś takie lightowe gry, tak? To już zupełnie co innego robisz, inaczej musisz pomyśleć, pobudować, mapa już dużo zmienia, nie? I gościu coś takiego napisał, gdzie, bo jemu chodziło o to, że dlaczego map się nie dokłada, że zaraz powstaje nowa gra, nie? No a tak to nie działa, bo są inne kafelki, inne spółki, no bla bla bla, tylko no, Tak. no mówię, że to jest To takie w Age of Steam de facto też praktycznie każda mapa ma jakieś swoje małe zasady. tak. Zmieniające. No tylko, Niektóre to że ten naprawdę zbiór duże- kafelków jest duże stały, różnice. powiedzmy, te Tak, zasady są tak, stałe, tak. tutaj w 18 już Ale się tego bo nie da się tak w No tak, Age bo of zrobić. Steam giełda te już kafle wystarczy, są że w się ogóle różni. bardzo proste, nie? Chociaż Scott chciał coś takiego zrobić i Atlas coś podobnego robi, ale to nie idźmy w to, ale co do tego właśnie, co ten gościu napisał i dlaczego tak się nie robi, Natomiast pytanie, to- według mnie pytanie jest zasadne i kurczę, Znaczy, ja bym wiesz, się cieszył ale na to przykład, jest- jakby taka powstała 18. ale nie, to jest taki, ale właśnie to jest ten mechanizm tego open source'a, że dlatego te gry powstają i są cały czas rozwijane, że ludzie jednak chcą stworzyć nowy produkt jakby, a nie tylko mapę, że na tych samych zasadach, Okej. na tych samych zasadach, powiedzmy tak Scott robi, tak, teraz robi 46 na 2 innych mapach, tak, no to nie ma prawa się udać, po prostu jest inaczej, inne akcenty są rozłożone, to jest Mhm. to, co mówiliśmy przed chwilą, że jak 9.4 na przykład Galatolola, że jest tak testowane, tak robione, że no nie wiem, no to no powiedzmy, dajmy na nie, to nie do zrobienia. Scott po prostu, do żeby zrobienia. się Scott spinało. to już z tej Mhm. 94 by zrobił ze 4 gry. 6 gier, tak. Dobra, ale to temat może na inny, to temat może na inne posiedzenie, ale dobra, jak zawsze odpłynęliśmy i to 25 jest protoplastą, 60, 62, tam GB i tak dalej. Są te wszystkie myki, tak, które znamy. No i ja siadając do tej gry sobie myślę, no spoko, tak, zasady przeczytałem, są mi znane z tych późniejszych gier, które się inspirowały tym 25. Zacząłem w to grać i tam jakieś te unity poszczególne sobie pograłem. Unit trzeci jest na przykład na 2 osoby, bo to jest taki bardzo mała mapeczka, nie? Ale koniec końców tam widziałem, że ludzie grają ze wszystkimi unitami, wiecie, tą epicką grę na całej Wielkiej Brytanii. Tam jest nie kilkanaście, nawet kilkadziesiąt firm, małe, duże, różne pociągi, śmieszne złomowanie i epicka gra. No i zagrałem tak 2 razy, teraz gram 3. grę
I totalnie mi się odwidziało granie w te epickie 25 i w epickie 18 długie, gdzie kiedyś miałem zupełnie odwrotnie. Grałbym, nie wiem, cały weekend, grałbym od rana do wieczora w te 18, a na tej grze się tego wyleczyłem. I fakt, że na necie. I to czuć, że jest taki stary design, szczególnie na necie. Bo naprawdę, mapa jest ogromna, jest to cała Wielka Brytania. Te spółki tak samo wychodzą tymi transzami, czyli poszczególne, wiesz, najpierw pierwszy, tiery, tak, pierwszy, drugi. Te gry są strasznie mozolne. Gramy chyba teraz na 8 osób, bo te gry ogólnie są, nie wiem, do 9 nawet na wszystkie unity, tak? Że zanim ta twoja kolej, na necie to już jest w ogóle dramat, nie? Ale musisz inwestować w kogoś, podtrzymać tą kasę, zanim ty zarobisz na swoją spółkę. Można, wiadomo, bezkarnie sprzedawać, tak? Bo firma nie musi mieć prezesa. Ale ta gra z takiego tego To NIMP... trwa strasznie dużo. No tak, tylko taki NIMP zawsze był, wiecie, że to było niedostępne, że kiedyś tam tylko większe leśne dziady niż ja w to grały. I to było takie wow. I to naprawdę czuć, że to jest taki fajne pomysły, ale że to jest bardzo taki stary design, że To tak bardziej powiem. Bardzo przypomina mozolny. grę wojenną, nie? Czyli tak jakby ten Może rdzeń, milion żetoników, wielka mapa, No jest też milion pokojowe, zasad. ale to jest akurat pokojowe ze względu na te zasady. siedzimy cały weekend, to najlepiej 2, nie? Żeby to skończyć. Tak, tylko partię. chodzi mi o właśnie o ten czas, no bo gry planszowe gdzieś powiedzmy wywodzą się, można powiedzieć, z tych gier wojennych i one z czasem zaczęły się tak bardzo optymalizować, jeśli chodzi o zasady, nie? Skracamy czas rozgrywki, skracamy ilość zasad, wywalamy. A tak jak opowiadasz o tych właśnie unitach, no to jest taka jeszcze stara szkoła, gdzie po prostu no, nic nas nie ogranicza. Dawajmy wszystko, co nam przyjdzie do głowy i niech to trwa 3 doby. No to jest taka gra na bogato też, nie? Taka na bogato, zupełnie to inne podejście niż ta linia 30, gdzie tutaj możesz zrobić wszystko, ale jest tak też miękko. Ja już nie lubię miękko na przykład, tak? Jest bardzo długo, już nie lubię długo, ale w sensie na tej grze się tego przekonałem, że nie lubię długo i sobie nawet myślę, czy Orient Expressa nie puścić w świat. No, chyba trzeba. Za absurdalne pieniądze, a to dlatego, że teraz są te gry nawet, nie wiem, na parę godzin, jak, nie wiem, 22 czy 17, że wiesz, grasz nawet te 6-8 godzin, ale to jest takie pełne napięcie, tak? Fajna decyzyjność, cały czas dostajesz po głowie, nie? A tutaj siedzisz cały dzień, jest tak, no taki piknik, tak? Wszyscy tam się pogłaszczą, a sobie tu zbudujesz, a tu poczekasz, nic ci tam nie stanie i to takie wesołe zarabianie pieniędzy. Jakby to wesołe zarabianie pieniędzy jeszcze trwało krócej, to jeszcze bym się zastanowił, ale no nie trwa i to bardzo, bardzo mnie to wyleczyło z takiej epickich gier, z tej takiej starej szkoły. Jednak te 18 fajnie na przykład Ewoluują. 60 to wyciągnęła. Tak, ewolucja jest super. Te pomysły w 62, w 60 to są żywcem z tej gry, nie? A po prostu jakbyście zagrali w 25, a potem w 60, to zobaczysz wow, jak na tym mechanizmie ten Hutton zbudował coś, co jest już 10 razy lepsze, tak, jak nie więcej. Z całym szacunkiem tam do Treshama, bo to były jego pomysły, on to wprowadził, ale potem wykorzystanie tego na tej zasadzie, tego open source'a jest wow i dalej się to dzieje. To jest niesamowite. A mamy też, jeśli dobrze kojarzę, no taką niemiecką odnogę w stylu właśnie Dortmund, tak? Gdzie znowu mamy tak wszystko porówno. Nerdowska szkoła. No tak właśnie zabetonowane. Znaczy to nerdowska szkoła się wywodzi z 35, tak? Bo jest 35 i to też była gra tam pana Klausa, czy jak mu tam Jurgena, bo oni chyba tylko takie imiona mają, ewentualnie Hans. I to też pan Tresham tam maczał palce, tak? I ona jest też jakby z tego Treshama pomysłu, że też tam były minory chyba pierwszy raz użyte, tak? Minory, które się potem nacjonalizowały, robiły się większe firmy. Minory, ale też te firmy były w jakiejś kolejności, takie Treshamowe pomysły po prostu były. I Niemcy faktycznie na tej zasadzie też swoje gry pchali i tak Wolfram zaczął robić te swoje gry. I o właśnie, a propos jeszcze tego, bo mówiłem, że duża gra, to temat 25 powiedzmy zamknę. Możecie zagrać na Gamesach, ale jest to naprawdę długa gra. Jakbyśmy to grali na żywo, na stole, to by tak jak nie wiem, Piotrek powiedział też, nie wiem, 2 weekendy, tak? Jakbyśmy grali na żywo na kompie non-stop, to myślę, że dzień by
nam zszedł spokojnie. Gdzie komputer liczy, wiecie, łatwiej nie obsługujesz tego wszystkiego, nawet nie musicie używać kartek, bo tam komputer ma kartkę w sobie. Jołówek. To taki wynalazek, komputer, ale on się i tak zawsze pomyli. Angielska woda, widzisz? To 25 jest absolutnie dla mnie takim no już wynalazkiem, w który nie będę grał, chociaż gram, jeszcze dokończę tę grę. I sobie pomyślałem, że takie krótsze operacyjniaki, już powiedzmy poza tymi 60, 62, które lubię i cenię, to teraz Wolframa, ta nowa gra, która była na Kickstarterze, nowa, stara, bo to jest REN, tak? RHL, Rhinenland. Teraz była kampania, ma być wkrótce tam w sklepach, czy na SN będzie, nie będzie, no nieważne. To jest chyba projekt z 2007 roku, tak mi się wydaje. No jak pomyliłem datę, to kij, no. W każdym razie stara gra, tak, chłopaki grali na 18 konie, ostatnio to Galatol prezentował. Gra ma swoje subtelności, jak to nasz kolega zwykł mówić. To też jest taka właśnie szkoła Wolframa, gdzie Dortmund też jest mimo wszystko, ta wersja kolejowa, też czuć ten sznyt Wolframa. I zagrałem w to RHL na Gamesach. I wydawało mi się, że krótki operacyjniak, tak, bo jest to bardziej gra operacyjna. Można mieć 100% firmy, budujemy trasy, są tam jakieś tam te subtelności, smaczki. I niby wszystko spoko, ale też już chciałem zamawiać, nie wiem, na Kickstarterze, bo mam pledge'a otwartego, ewentualnie w jakimś sklepie z Warszawy, gdzie nasz kolega Adam będzie sprowadzał pewnie to. I sobie myślę, na bank to zamówię, tak? A potem zagrałem i wszystko fajnie aż do końca gry, tak? Gdzie koniec gry macie bardzo duże pociągi, tam 8 dajmy na to, ale jeżdżenie po tej mapie, blokowanie, szukanie optymalnych tras, gdzie tam jest, a tu pojadę za 20 więcej, a tu coś takiego. Jest tych firm bardzo dużo i każda ma sobie liczyć gdzieś tam na piechotę, gdzie ten automat na Gamesach też się zawiesza, żeby on ci te wszystkie trasy przeliczył. To nie wiem, czy chcę to kupić. Sama gra jest fajna, jakby ten początek, ten mid-game jest interesujący. Można tam różne strategie inwestować, można mieć 100% swojej firmy, można naprawdę ciekawe rzeczy tam robić. Też te gry niemieckie, że tak powiem, nerdowskie, one mają taki nacisk, że w pewnym momencie kończą się pieniądze, tak? Tak jak w NRD, skończyły się pieniądze i zanim się tutaj pojawi RFN z dofinansowaniem. Tak, i tutaj taką rolę RFN-u spełnia wstrzymywanie, więc to NRD jest na początku, wiecie, tutaj fajnie, jest dobry socjalizm i są pieniądze, w pewnym momencie, wiesz, te pociągi ci się kończą, jest już train rush i musisz zacząć wstrzymywać te pieniądze, żeby mieć na te lepsze pociągi, żeby jednak potem pochodzić, tutaj pojeździć. Trzeba mieć strategię. Ale to widzisz, nie? To też ciekawe to, co ty mówisz, że można może nie popsuć grę, ale jakby ten experience z gry popsuć tym, że będą zbyt skomplikowane trasy, tak? Co w sumie powinno być fajne jakby, prawda? No bo to jest jednak duża część gry, prawda? Ta część inżynieryjna, że sobie tam planujesz, kombinujesz z tymi trasami, jak to robić. Ale można z tym przedobrzyć, wychodzi na to. W sensie, że to już jest męczące, tak? To już nie jest fajne właśnie, nie jest ciekawe, tylko już jest takie żmudne i no, upierdliwe, tak? Tak, jest upierdliwe, jest żmudne, a szczególnie wiesz, jak masz na przykład dwa duże pociągi, jeden jedzie w lewo, drugi w prawo, albo gdzieś tam się muszą przeciąć, gdzieś tam masz, wiesz, tutaj cię zablokowali, tu masz jakieś wąskie gardło i licz to, nie? Tutaj wiesz, broń Boże, nie chcę wchodzić w rolę jakiegoś designera, nie? Ale tak głośno tylko myślę, a na przykład to rozwiązanie właśnie z 62, nie? Że wiesz, że każda trasa po prostu raz tylko przejedziesz, nie? Czy to by nie było na przykład pewnym... Znaczy oczywiście to zmienia kompletnie grę, prawda? Ale pod względem tej żmudności na przykład liczenia tras. Czy może, znaczy wiesz co, bo to też jest to, co powiedziałem, że ta gra jest tam z 2000 któregoś roku, tak? Już nie mówię o poprzednich projektach Wolframa, że to też jest taka trochę stara szkoła. I te stare szkoły mają to do siebie, że to napięcie w pewnym, no tak jak 30, jak to się mówi, tak? Gra jest ustawiona i potem dlatego my tam sobie na kartce doliczamy, kończymy, nie? A na przykład w takich grach tego typu, to musisz sobie te trasy zbudować do końca, wiadomo, bo potem na przykład masz 100% firmy, 100% udziałów i jakieś absurdalne wypłaty, tak? Bo nagle jedziesz 2 pociągami za tam, nie wiem, 800, 1000 i wiesz, i nagle wygrywasz grę, więc to ma znaczenie, ale mnie to już przestało pociągać i
jak sobie wyobraziłem to, że gramy na stole, tak, i jest potem koniec gry, powiedzmy 2 godziny się fajnie bawimy, bo się tam przepychamy, blokujemy, ktoś tam właśnie musi A później kolejne wstrzymać. 2 godziny liczycie te Tak, trasy. tak, bo tutaj musisz, Na wiesz, ostatni przejazd. zatrzymać sobie kasę, żeby kupić te duże pociągi, a potem na końcu już jest takie smutne liczenie, nie? Bo tu masz bonus, bo jedziesz góra, dół, jakiś bonus. To tak, no nie do końca, nie? I to mówię, to też mi tak obrzydły te gry operacyjne, że tak powiem. Też mi trochę obrzydł Lony, ale to też Lony, tutaj rozwód z Lonem to może też na inne tutaj gadanie. Ale no bardzo powiem tak, że jak więcej pograłem, to tak jak, nie wiem, tam zmieniłem lata temu podejście do euro, tak, to już, że sobie tam odcinam, tak teraz już też kwestia czasu, bo widzę, że kwestia czasu, że te gry takie długie, to już na pewno już odpadam, te gry, które już są... A to ten tytuł, co sprzedawała Melusina, co Łukasz chyba od niej kupił, kurczę, też chyba niemiecka, taka z ubotem takim na okładce. Też mówię, że strasznie długa. 18, jak Łukasz kupił, to nie wiem, 18 jeleń, czy coś? nie wiem, ale z ubotem to... Tak, graliście, jak zaprosiłeś do siebie tam na Pitcon, to graliście, mówiłeś, że to tylko na gamesach, już nie do grania na stole. Wielogodzinny taki tytuł. Kurczę, jak on się nazywał? Z ubotem. Co graliście u ciebie w Opolu? Ja tak się śmieję, że to ubot, to nie ubot, ale taka fioletowa okładka i żółty napis. 18. Kurde, no nic, nie przypomnę sobie Ty, ale teraz. paczek Irek jest ten, Bystrzak, nie? Wiedział, że na początku jest 18. Tak, któryś z tych. 18XX. nie mam pojęcia, ale nie, to nie Orient Express, nie wiem, 22. Orient Express pomyślałem. No Nie, może, ale to nie wiem, czy Ania miała Orient Express. Akurat Orient Express jest takim... Nie, Orient Jednak Express, rzadkim. już ci mówię, 1856, dobra, 1856. A, dobra, ubotem. To jest gra z Kanadą i z pożyczkami. Akurat ta gra jest okej. Ta gra jest starym designem, powiedzmy, ale jest dla mnie okej. Ale ten sam autor, Bill Dixon, zrobił 50 i 70 i te gry już pachną, obie są na Gamesach i one tak trochę trącą myszką. I fajnie się w nie gra, ale na stole 50 grałem na stole chyba ze 2 razy czy 3, 70 może raz i to jest bardzo długa gra. I kiedyś było takie pojęcie, że ona trwa 10-12 godzin, no teraz się da zagrać w nią 6, ale też tam są pociągi 12. I to, co Piotrkowi przed chwilą mówiłem, bo ty sobie poszedłeś, że liczenie tras na tą 12 jest po prostu no męczące. Więc to też są takie fajne pomysły, ale one z biegiem lat się jakoś tam zestarzały, może z godnością, ale jednak te nowe projekty są dużo lepsze, nie? A przede wszystkim to jest to, że te nowe projekty, decyzje, które podejmujesz cały czas, nawet do końca gry, są bardzo, bardzo ważne i bardzo fajne, nie? Że nie ma tego takiego przystoju. I gra może być szybka, krótka, intensywna no i moim zdaniem te 18 teraz w takim kierunku idą i takie mnie tam kręcą. I raczej już teraz nie robią takich rozwlekłych i tylko bardziej takie... No samo to, co Piotrek mówił w odcinku, tam jak na gorąco omawialiśmy Prince'a, że właśnie ucinamy grę. Wchodzi diesel, koniec, ucinamy grę. A tak. Już to... nie gramy kolejnych horrorów, nie rozbudujemy, tylko tak jak w 60. Już nawet nie można nic budować na tym, na tak, mapie. tylko podliczasz, tak. Nie ma SR-ów, tylko podliczamy i już. Tak, i też to co Piton mówi, że ta gra jakby ona pędzi, ona cały czas tam się coś zmienia, tam co chwilę jest o 180 stopni, tak obkręca się ta plansza, prawda? O Irek jeździ najlepiej, już nie jeździ, tak mi przykro, nie? I za chwilę znowu Irek jest na górze. Tak, bo ona też jest niesamowita, bo Prince ma w każdym momencie takie napięcie, nie? I ty nie wiesz, co ktoś zrobi, czy tam wiesz, i kiedy te pociągi pójdą, kiedy ci zrastują, kto zrobi ten wyścig, kto tam się dopcha, żeby do slota, żeby otworzyć firmę. I cały czas tam jest to napięcie, nie? A w tych grach takich bardziej klasycznych, nawet i to 30 jest, że początek jest, powiedzmy, nie wiem, może leniwy, nie leniwy, w pewnym momencie idzie gra szybko do przodu, potem znowu staje przy czwórkach, potem znowu 5, 6 jest znowu ten rush i tam wow, może ktoś zbankrutuje,
a jak nikt nie zbankrutował, czy tam jest, nie wiem, przestój przed szóstką, przed dieslem, znowu ona zwalnia, może być nudno i znowu ktoś musi coś popchnąć, pokombinować i ona znowu tam wystrzeli do góry, tak? I takie fale idą. I te stare gry mają to do siebie, że te fale są takie, ale na przykład 30 ma nie wiem, te interwały takie, nie wiem, większe czy mniejsze, nie wiem jak to tam się, wiecie, ta fala, ta Dłuższe, sinusoida tak, ma chodzi ci? większą częstotliwość, nie? A te inne gry, na przykład ta Wolframa, ta RHL ma taką tą częstotliwość, na początku fajnie, a potem już tak jest ten zjazd, nie? Coś takiego jak nasz występ. Najpierw Wyspy Owcze i tutaj pogrom 2-0, a potem Albania, no. Ale to mówię, gamesy to naprawdę, gdyby nie te gamesy, to bym w życiu pewnie nie poznał tych gier, albo kiedyś wydał $1500, żeby kupić to 25, płakał rozłożyć dzisiaj. na stole, tak, i bym płakał i w ogóle to wydanie stare, wiecie, tam stare jakieś kafle cienkie, tak brzydki karton, bo mam 29 w tym samym wydaniu, to płakałbym, dzięki podsumowując, temu się tam no, wiele dowiedziałem. ten temat, no to widzisz ewolucję w tym gatunku. Niedługo obchodzimy 50-lecie. No i sam przyznajesz, że na tym jednym systemie zostało stworzone tysiące gier, ale one nie stoją w miejscu. Cały czas pojawiają się zupełnie inne odnogi, tak jak mówię 17, 22 czy teraz Prince, ale te, które powiedzmy krążą wokół tego 30-kowego systemu, cały czas są no, gdzieś tam rozwijane. I dopasowywane do potrzeb, no wiadomo, że czasem jest tak jak Scott robi, że aż za bardzo staramy się dopasować do Do klienta. jego portfela. Tak, ale są tytuły, które po prostu dalej tak jakby duchem są w tej no, odnodze Treshama i po prostu tylko są w ciekawy sposób wyciągane te elementy, które tak ja to rozumiem, przez lata się sprawdziły, które są fajne, a są schowane te elementy, które po prostu no, wprowadzały dłużyzny, czyli taka dobra optymalizacja. No. To więc fajnie, że to nie stoi w miejscu. JCL tam robi jakiś kolejny swój projekt, tam na BGG można poczytać na tym No on wątku też tej prototypów. 28 nie wiadomo dlaczego nie wydał, nie chce. Znaczy ja on, przynajmniej nie on wiem. cały czas pisał, że nikt nie wyda tej gry tak magicznie, jak on sobie to wyobraża. No po prostu zrobił, ja myślę, że ten gościu, on jest na pewno, wiecie, zamożny, zamożny i myślę, że nie gra na kartce, tak jak wy, tylko prawdziwymi dolarami tam. Tak. Że jak gra, to już prawdziwe dolary lecą na stół, że może sobie na to pozwolić, tak myślę, że on dla takiego samego splendoru, dla, nie wiem, dla własnej satysfakcji, bo jest go na to stać, nie? I on na przykład nie tak jak Scott, że musi tam, nie wiem, latać co chwilę na Jamajkę, żeby tam Muzeum Pirackich Żydów oglądać, ale... I szukać, gdzie jeszcze zakopali. I szukać, gdzie jest, tak, złoty ząb. To on akurat, dobra, już zbaczamy, że JCL robi nowy projekt, tak, i znowu jakieś tam swoje koncepty pokazuje, on taki bogaty pamiętnik, ten blog swój projektanta prowadzi, że już się zgubiłem w połowie. Mike Hutton znowu robi tą swoją grę, która się nazywa 33:1/3, jak naga broń, albo 1806. O, tak, bardzo dobry dokumentalny film. Albo tak jest. Albo polskiej 1806. 1806 robi Hutton, gdzie mają być wozy konne na przykład na początek, tak? Fajne. A 33, nie wiem czy teraz mylę, albo to 806, albo 33 będzie miało, nie wiem, tam 50 firm, tak? Że on w ogóle zrobił, czy tam prywaciarzy, czy tych minorów, że totalnie już znowu stawia na głowie i te gry były już na konwentach i tam ludzie grali, czy na konwentach w Wielkiej Brytanii, czy w USA na tej Chattanudze. Mark Voyer, ten, który zrobił 82, znowu ma kolejny I mapę projekt, do... nawet 2 projekty. Do 17. Tak, mapę do 17 zrobił też jako taki żart. Polecam zawsze poczytać te nazwy na ten WO, bo są bardzo zabawne. Ale znowu, Mark Voyer zrobił, jedna z jego gra jest taka mocno pożądana i on tam podobno bardzo fajne pomysły dał, zresztą można poczytać. Więc dalej, wiesz, idą ci ludzie do przodu, tak? I tylko też tego nie wypuszczają z kapelusza, bo nowy Kickstarter musi być w tym miesiącu, tylko testują to latami, nie? I to jest też fajne i cały czas się rozwija ta gałąź gier. To jest dla mnie też niesamowite. Jakby jeden system, to tak jak
wiecie, jakbyśmy mieli ten deck building albo worker placement, no mamy, tak? Pełno tych gier powstaje i workerów i tam tych deck buildingów, ale które te gry takie są, że chwytają za jaja i jeszcze to potem pchają dalej, to nie wiem, to na palcach jednej ręki chyba można policzyć takie kamienie milowe. No to Wallace coś takiego zrobił, na przykład z Akrami Śniegu, nie? Że nagle Tak, połączył tak. grę Tak. wojenną z deckbuilderem, kurde i bach. No, a Brzdęk to zaorał. Ale katakumby podobno niezłe. Mm. No, wszystkie 11 części jest dobre. A tak, a ostatnio gdzieś ten był ten planszowy suchar. Przeczytałem, co robi dzik, w sensie zwierzę dzik w brzdęku, penetruje lochy. No i To nie jest moje, to przeczytałem. Nie wiem, możemy tym optymistycznym akcentem. Zakończyć dzisiejszy odcinek. Te lochy zostały Ale spenetrowane. niewątpliwie ten żart słowny mi się spodobał. To jest naprawdę godne. Nie wiem, autor nieznany, tak się kiedyś Ale to mówiło. były niemieckie lochy. A, dłużej, były austriackie w ogóle. Ojej. Piwnice. Właśnie, jeszcze Dobra, widzisz, no. w tym pchaniu 18XX jest jeszcze nasz kolega Lony. Pozdrawiam. Właśnie, jak mówiłem o Eldorado, nie pozdrowiłem Rainiera. Pozdrawiamy. Ale to Słucham. na przykład Lony teraz wyda 18 Kuba i to myślę zasługuje na odrębny 10-minutowy odcinek, także Ciszy? nie no, przedstawiamy się, potem 2 minuty wprowadzenia i muzyka. I muzyczka. Tak, i tam wiesz, rapsod żałobny. Oj, dobra, dobijamy do brzegu, bo wyszedł jeden z dłuższych odcinków o niczym. Dlatego potem jak pisze ktoś z kolegów, zaproście Pitona, to już wiecie dlaczego To już nie jestem napiszę. zapraszany. No. Tajemnica rozwiązana. O widzicie, to jakby to był odcinek, to się nie nadaje na Discovery. Bo A to tutaj mógłby być doszło do wniosku. kolejny zeszyt w segregatorze Factory X. Temat Tak. samospalenie i odcinki Pitona. Ale ten eksperyment dowiódł, że nie opłaca się mnie zapraszać. Nie no dobra, Dowiemy się po przerwie. były wakacje, pogram więcej, coś sensownego powiem, ale to już spotkamy się bardziej na jakichś tam odcinkach mądrzejszych. Tak jest, do boju Polską. Dobra, dziękujemy serdecznie tym, którzy wytrwali tutaj do końca i zapraszamy na kolejny odcinek już bez Pitona. Pa! Ale... Wysyłajcie swoje CV na kolejnego tutaj trenera. Ale to wiecie, to jest naprawdę Podstarzałego Irek, pana. to jest taki prezes zarządu, Czarek Kulesza, taki wiecie, swojski chłop. Tam Piotrek, sekretarz generalny, taki jak kiedyś był Zdzisiu Kręcina. A ja to jestem taki szef szkolenia, taki Antoni Piechniczek, nie? Takie wiesz, trzy leśne dziady rumiane. I tam sobie deliberujemy, a potem nic z tego nie ma. Oprócz Poza wódki delirką. na stole i... O, dokładnie. Jedyne co wyszło na spotkaniu to wódka. Zbigniew Kręci. No, Zdzisiu Kręcina. Szczecina. Ale Kręcina jeszcze powróci Jeden w wielkim pierdziel. stylu. powrót króla. Nawet wąs się zgadza. Waga też. Dokładnie. Cicho. Dobra.